Jak jesteś zdrowy, to masz energię. Jak masz energię, to jesteś lepszym człowiekiem. Im jesteś lepszym człowiekiem, to przyciągasz do siebie lepszych ludzi i się wszystko po prostu układa. Bo nie będziemy rozmawiać ani o stopach procentowych, ani o wojnie, ani o inflacji. Dla mnie nie jest ważne, ile ja będę żył, tylko przede wszystkim jak będę żył. Szkoda, że my musimy takie konferencje robić. I o 40% spadła jakość efektywność snu, efektywność pracy, efektywność treningu. Bo dzięki temu mam mnóstwo wolnego czasu. Gryźć wodę. Śmiałem się, jak mi to powiedział pierwszy raz, ale później zmusił mnie. Czekaj, spróbuję gryźć wodę teraz. Umówiliśmy, to te wybicia glukozy, które nas bardzo postarzają, są nieporównywalnie mniejsze. Nieszczęśliwa starość. Ja bym tu nie chciał być. Deficyt No właśnie. męskości. Żeby twoje ciało rozwijało się pod każdym możliwym kątem, a jednocześnie, żeby ci to sprawiało taką czystą przyjemność. Czyli trader w kuchni. To idę w kuchni, Częsty widok, co? bo nasza skóra jest największym organem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Cezary Głuch, czyli Trader21, autor bloga Independent Trader oraz autor książki Inteligentny Inwestor XXI wieku. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz. Witaj na kanale. Dziś moim gościem w warszawskim studiu jest Trader21. Witaj, Czarku. Cześć, witam was serdecznie. Myślę, że dzisiaj trochę zaskoczymy naszych widzów, bo nie będziemy rozmawiać ani o stopach procentowych, ani o wojnie, ani o inflacji, przynajmniej w tym pierwszym odcinku, a porozmawiamy a porozmawiamy o czymś dużo, dużo ważniejszym. Myślę, że z tych priorytetów życiowych, z tych puzli życiowych, które każdy z nas ma i powinien poukładać w odpowiedni sposób, to zdrowie jest na szczególnym miejscu, może nawet na pierwszym powinno być miejscu u każdego z nas. Może nie wszyscy jeszcze to rozumieją. Często w momentach próby, często w momentach dojścia do jakiejś ściany zdrowotnej priorytety nam się zmieniają, bo już nie ma wyjścia. I ja to widzę u wielu ludzi, którzy nagle przestawiają całe życie w momencie, kiedy przychodzi choroba i oni mówią, teraz muszę wszystko pozamykać, firma czeka, bo trzeba się leczyć. I zastanawiam się, dlaczego wcześniej ten temat nie był tak ważny. I dzisiaj właśnie o tym temacie. I zacząłbym w ogóle w ten sposób, Czarku, że ty finanse sobie już dawno temu poukładałeś, opowiadałeś o tej historii, o dzisiaj o niej nie będzie. I myślę, że u wielu przedsiębiorców na pewnym etapie jest tak, że to zdrowie jest jeszcze ważniejsze. I ty zaczynasz teraz coraz więcej nagrywać o zdrowiu. Dzisiaj ten odcinek taki będzie, że ostatnio mi wspomniałeś coś takiego, że ja już wszystko mam. Szczęście mam, rodzinę mam, relacje mam, pieniądze mam, więc warto tym zdrowiem zająć się jeszcze bardziej niż kiedyś, żeby w wieku 80 lat na przykład nie zachowywać się tak jak Biden, który nie wie, co się dzieje. I oczywiście to nie jest śmiech, to jest po prostu choroba i wielu Polaków również dotyka, że ci ludzie w takim wieku czy młodszym nie wiedzą, co się dzieje, po prostu potrzebują asysty drugiego człowieka, więc co to za starość, która wygląda właśnie tak jak u pana Bidena. No i myślę, że o tym, Czarku, dlaczego ten temat jest tak ważny. Znaczy, jak dla mnie bardzo, bardzo ciekawy temat. No, dla mnie zdrowie było bardzo, bardzo ważne. Ja zacząłem zdrowiem interesować się, powiedzmy, gdzieś w wieku około 30 lat, może 31, 32. Wcześniej byłem mi zapuszczony i brakowało mi energii. No nie dbałem. Numerem 1, 2, 3, 4, 5 była firma i tak dalej. No jak nie masz pieniędzy, no to musisz je zdobyć, musisz zbudować, musisz firmę dalej rozkręcić i tak dalej. I myślę, że tak jest u zdecydowanej większości ludzi. Natomiast chyba ty mi kiedyś zadałeś pytanie, co mógłbyś poradzić takiemu Czarkowi w wieku 20 paru czy 30 lat i odpowiedziałem, żeby szybciej zajął się zdrowiem. No bo jeżeli razem z twoim jakimś życiowym doświadczeniem jesteś zabezpieczony finansowo, masz fajną albo zajebistą rodzinę, cudownych ludzi wkoło siebie, no to zdajesz sobie sprawę, że jedynej rzeczy, którą nie jesteś w stanie kupić, zbudować jest czas. A czas jest powiązany bezpośrednio ze zdrowiem. Im jesteś zdrowszy, i masz lepiej funkcjonujące ciało, ty masz więcej tego czasu. Już pomijam takie absurdalne rzeczy, że jak jesteś zdrowy, to możesz robić więcej rzeczy niż ci, którzy tego zdrowia nie mają. No przecież uważam, że żyjemy w mega chorym środowisku. Starczy zobaczyć stare zdjęcia, jak wyglądali ludzie, powiedzmy, w latach 70., jak wyglądają dzisiaj. No. Szczególnie na plaży. No, na plaży jest to niestety tak najbardziej widoczne. Przywołałem akurat ten case, bo taki mem krążył. Ludzie w latach 70. na plaży i dzisiaj jak to wygląda. Ale generalnie dzisiaj nie mamy zdrowego społeczeństwa. Jest wielu 40-50-latków, którzy nie mogą jeździć na nartach, bo kolana, nie mogą grać w piłkę, bo coś tam. I zawsze albo są jakieś usprawiedliwienia, albo po prostu te ograniczenia wynikają z tego, że nie prowadzą się w taki sposób, jak powinni się prowadzić. I co wynika z tego, że to zdrowie jest zawsze tam na końcu. I niestety smutny fakt jest taki, że pewnie oni obudzą się dopiero po jakimś może drugim zawale, jak ich dopadnie jakieś choróbsko i
niestety dla niektórych z nich po prostu będzie za późno, a zdrowie uważam, że powinno być naszym absolutnym priorytetem. Bo jak jesteś zdrowy, to masz energię. Jak masz energię, to jesteś lepszym człowiekiem. Im jesteś lepszym człowiekiem, to przyciągasz do siebie lepszych ludzi i się wszystko po prostu układa. I tak samo można to przełożyć na grunt firmy. Jak jesteś zdrowy, to masz dużo energii. Szybciej analizujesz pewne procesy. Możesz je przeanalizować lepiej. Czyli po prostu jesteś lepszym pracownikiem, czy awansujesz szybciej, więcej zarabiasz, bądź jesteś lepszym przedsiębiorcą i twoja firma się lepiej rozwija. Czyli ten nasz komputer lepiej działa. No to czekaj, żebym to dobrze, Czarku, zrozumiał. Czy ty planujesz żyć w takim razie 100 lat? Co dla mnie nie jest ważne, ile ja będę żył, tylko przede wszystkim jak będę żył. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile będę żył, dlatego że jeszcze 20 czy 30 lat temu wszyscy byli przekonani, że starość to jest naturalny proces, trzeba na coś umrzeć. A wiadomo, choroby wynikają zazwyczaj ze starości. Im jesteś starszy, tym gorzej funkcjonuje twój organizm, twój układ immunologiczny nie jest tak silny jak w wieku młodym. Jest to normalne. Natomiast kilkanaście lat temu zrodził się taki trend, najpierw w Dolinie Krzemowej, później to przeszło na miliarderów, a dzisiaj to już jest coś w miarę powszechnego, że prowadzi się bardzo dużo badań, które mają na celu odkrycie, może nie wiecznej młodości, ale odkrycie czynników, które odpowiadają za starzenie się naszego organizmu. I już wiemy bardzo dużo, co wpływa po prostu na starzenie. A jak wiemy, co wpływa na starzenie, to wiemy, co możemy wyeliminować. Mamy substancje, które możemy zastosować, które opóźnią cały proces starzenia. I generalnie ta wiedza rośnie w tak gigantycznym tempie, co jest oczywiście związane nie z milionami, ale z dziesiątkami czy setkami miliardów dolarów, które są przeznaczane na to, że ciężko jest powiedzieć, jakie odkrycia zostaną upublicznione, czyli jakie rzeczy zostaną odkryte za 20, 30, 40 lat, więc ja, będąc w wieku 45 lat, staram się korzystać ze wszystkiego, do czego mam dostęp. Staram się nieustannie poszerzać moją wiedzę. Nawet teraz, przelatując na kilka dni, zabrałem sobie ze sobą kolejną książkę Forever Young Hymana, z której mam nadzieję, że dowiem się czegoś nowego, co będę mógł po prostu zastosować oprócz dziesiątek, chyba setek rzeczy, które już stosuję, żeby po prostu między innymi wolniej się starzeć. Także nieważne jest to, czy ja będę żył 180, czy 80, czy 100, czy może 120 lat. Dla mnie ważna jest jakość. Ja po prostu chcę, żeby moje ciało starzało się jeszcze wolniej niż teraz. Nie chcę czuć absolutnie żadnych ograniczeń. Chcę w wieku, powiedzmy, nie wiem, 80 lat być dla kogoś, nie wiem, jakimś źródłem inspiracji, może mentorem. Ja na przykład bardzo lubię rozmawiać z ludźmi starszymi, bo oni mają coś takiego jak mądrość życiową, której nie kupisz, nie wyczytasz, ją po prostu musisz zdobyć i to wynika z wieku. I no właśnie, z jednej strony możesz mieć 80-latka, który daje wiedzę, daje energię, nie wiem, bawi się ze swoimi wnuczkami, a nie tylko narzeka, że mu hałasują. I chcę być taką osobą, a nie osobą, która po prostu jest schorowana, bo przez poprzednie 75 lat po prostu miała gdzieś swoje zdrowie. Także im bardziej dbasz o swoje zdrowie, im szybciej zaczniesz dbać o swoje zdrowie, tym proces starzenia wolniej postępuje i po prostu na starość przechodzi przez taki naturalny proces, czyli dobrze się czujesz, a później ci, nie wiem, pikawa wysiada, przewracasz się i tyle, a nie męczysz się, nie wiem, 10 lat będąc obciążeniem dla siebie, dla swoich bliskich, dla znajomych i mając namiastkę życia, którą miałeś wcześniej. Ale chyba nawet WHO, nie wiem, czy ty mi o tym wspominałeś, czy Tomek, że nawet WHO wpisało starość jako chorobę do jakiegoś raportu, tak to nazywając. I te ostatnie lata, 10, pewnie zależy im, żeby jak najdłużej, no bo to będzie wtedy klient na dłuższe lata. Przez te ostatnie lata życia ci ludzie kupują worki tabletek, są klientami farmacji i są po prostu schorowani. Będąc ostatnio na Majorce, w miejscu, gdzie na co dzień żyjesz od wielu lat, widziałem, że jest tam mnóstwo Niemców, Holendrów, Anglików i starszych ludzi na emeryturze z całej Europy Zachodniej, bogatej, tej lepszej, jak często słyszeliśmy. I prawie nikt z tych ludzi, oczywiście jakiś tam procent, no może 5% starszych ludzi biegało, jeździło na rowerze, na rolkach, czy opalało się, bo miało siłę dojść o własnych nogach na plażę. Większość z tych ludzi albo jechało na wózku samemu, albo ktoś na wózku musiał ich pchać, albo szło o kulach.
albo było w stanie dojść do najbliższego stolika i zamówić kolejny alkohol, więc pomyślałem sobie, nieszczęśliwa starość, ja bym tu nie chciał być i obserwowałem te dwie grupy ludzi i mówię, wybieram tą opcję aktywnego dziadka, czy nawet pradziadka w przyszłości. Myślę, że ty idziesz w tym samym kierunku. Znaczy tak, Majorka to nie są, nie wiem, Bahamy czy Floryda, gdzie jest tak dużo staruszków. Powiedziałbym, że jest cały przekrój Tak. społeczeństwa. Ale rzeczywiście często widać ludzi, którzy wyglądają na 80 lat, realnie pewnie mają 65 czy Dokładnie. 70. Jeżdżą na wózku, czyli się nie ruszają, bo albo im się nie chce, albo ich ciało po prostu na to nie pozwala. No i tak jak powiedziałeś, no, w jednym ręku może być słodki napój, bo mają na niego ochotę, nie wiem, w kieszeni paczka papierosów. No i to wynika po prostu ze stylu prowadzenia się. No i jadą sobie na drinka, bo po prostu chcą. A jeżeli z pewnych rzeczy zrezygnujesz, które niszczą twój organizm dużo wcześniej, jak alkohol, jak zdecydowanie za dużo cukru, jak toksyczna, chemiczna, modyfikowana żywność, jak nie wiem, papierosy czy inne używki, no to możesz po prostu żyć sobie tak jak właśnie te 5% społeczeństwa. I taką polaryzację chyba widać coraz bardziej, dlatego że żywność, którą dzisiaj nazywamy żywnością ekologiczną, była po prostu normalną żywnością 30 czy 40 lat temu. Nie mieliśmy tak wyłowionej gleby, czyli te, nie wiem, warzywa, owoce miały dużo więcej witamin, minerałów, mikroelementów, a dzisiaj po prostu mają wagę i kalorie. Więc dawniej mniej więcej w podobnym stopniu, powiedziałbym, ludzie się starzeli. A dzisiaj ci, którzy żywią się tą pseudożywnością, starzeją się szybciej. Jednocześnie ludzie, którzy przywiązują uwagę do tego, co jedzą, w jakiej kolejności, jak dużo jedzą, w jakich odstępach czasu, starzeją się po prostu dużo wolniej, dlatego że na przestrzeni tych kilkunastu lat postęp i technologiczny, i postęp, jeżeli chodzi o wiedzę, tak bardzo poszedł do przodu, że te dysproporcje myślę, że będą się tylko pogłębiać. Czyli z jednej strony będziemy mieli za jakiś czas 90-latków, którzy sobie biegają, czy jeżdżą na rolkach, skaczą ze spadochronem i będzie to naturalne, a z drugiej strony będziemy mieli bardzo wąską, bardzo szeroką część społeczeństwa, która będzie miała, nie wiem, 50 lat, będzie wyglądała jak 70, no i ich życie niekoniecznie będzie wyglądało tak, jak chciałbym, żeby wyglądało moje. Ja myślę, że ty będziesz w tej grupie skaczących 90-latków. No może wrócę do skakania. No. Kiedyś bardzo dużo skakałem, teraz nie skaczę, ale no, to jest jeden z wielu sportów, których ja chcę uprawiać. Myślę, że tutaj ten mental ma też duże znaczenie, że ja nie wyobrażam sobie, że moje ciało mogłoby mi na coś nie pozwolić. No wiadomo, nie robię już takich sparingów jak 20 lat temu, bo wiem, że nie jestem niezniszczalny. Mój organizm też się regeneruje troszkę wolniej niż kiedyś, ale staram się po prostu dbać o to zdrowie pod każdym możliwym aspektem. To jest w ogóle ciekawe, co wspomniałeś przed chwilą, że to ekologiczne jedzenie, nazywane dzisiaj ekologicznym, kiedyś w czasach naszej młodości, 20-30 lat temu, było po prostu normalnym jedzeniem, które mogliśmy zerwać w ogródku u babci i zjeść często nawet nie myjąc tego. Siedzieliśmy na drzewie, zjadaliśmy owoce i dzisiaj trzeba o tym rozmawiać, trzeba nagrywać, trzeba robić konferencje. Zresztą robimy konferencję ostatni weekend października i też tematy zdrowotne tam się pojawią. I zobaczcie, z kanału, który typowo zaczynał o zarabianiu, inwestowaniu, biznesie, przeszliśmy w 2020 roku, kiedy zaczęła się pandemia i kiedy ten temat zdrowia wszedł na tapet i wielu ludzi powiedziało, okej, pieniądze są ważne, ale widzimy, że tutaj straszą nas zdrowiem, więc może tym zdrowiem warto się też zająć. Dlatego ten temat zdrowia też wałkujemy, nie tylko z tobą, Czarku, ale też na konferencji, na której niestety cię nie będzie tym razem, ale zapraszam na kolejną. Bardzo chętnie bym przyleciał, ale no za dużo ostatnio latałem. Za dużo Muszę latałeś? Jak będziesz miał swój samolot, to przyleci. Obiecuję. Obiecujesz. Zapraszam wszystkich na tą konferencję. Będzie Barbara Kazana, będzie Piotr Witczak i wielu świadomych ludzi z kanału, wielu widzów. Będziecie mogli o tym zdrowiu sobie porozmawiać przez nawet 2 dni, sobota, ale też w piątek będzie można na uroczystej kolacji porozmawiać. W tamtym roku było naprawdę mnóstwo ciekawych ludzi. I powiem wam tak, szkoda, że my musimy takie konferencje robić. Nie dlatego, że ja nie lubię się z ludźmi spotykać, tylko szkoda, że my musimy o tych oczywistych tematach rozmawiać w takich miejscach jak na YouTubie, że ten świat się tak zmienił, że dzisiaj robienie zakupów w markecie wyjałowionego jedzenia, czyli wszystkich jabłek, które są po prostu jak od drukarki, każde jest takie same, że dzisiaj nawet ludzie się zastanawiają, Grzegorz, ale o co chodzi? Przecież jedzenie jest w Biedronce, przecież jedzenie jest w Lidlu, przecież wszystko jest dostępne, łatwiej dostępne niż kiedyś. Ja mówię, tak, tylko jaka jest tego jakość? Że my dzisiaj musimy o tym rozmawiać. Powiedziałeś o jabłkach, taki off-topic, który mi właśnie przyszedł do głowy. 2 dni temu odwiedziłem mojego wujka.
Mieszka na typowej wsi, zobaczyłem jabłoń, która pewnie ma z 80 lat. Zerwałem jedno jabłko, później zerwałem kolejnych kilka, jak spróbowałem i wyjechałem z torbą jabłek. To było tak dobre. Stare jabłoń, tak? Tak, ale one sobie rosną naturalnie. W co drugim będzie jakiś robaczek, którego musisz wyciąć, ale wiesz, że to jest zdrowe. I obok jest kontrast. Jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt hektarów masowej produkcji jabłek, bo to nie jest uprawa. Malutkie drzewka, które nie mają systemu korzeniowego, czy nie są w stanie wyciągnąć tych gigantycznych ilości składników odżywczych, które nam są potrzebne. I powiedziałbym, na 5 przemysłowych drzewkach wielkości 2 metrów rosło tyle jabłek, co na wielkiej starej jabłonce, ale na tej wielkiej starej one nigdy nie były pryskane niczym, a na tych przemysłowych oprysk idzie co 2 dni. Tak, to jest kalendarz nawet oprysków. Ja nie wiem, ile razy te jabłka są opryskiwane i co w takim razie jest w środku, poza kaloriami. Akurat to jest temat, który dobrze znam, bo w tym sezonie, pamiętam, kupowaliśmy od sprawdzonego człowieka, a propos Dream Teamu, bo nagrywaliśmy przed chwilą odcinek o Dream Teamie, czyli właśnie o takich ludziach, których warto mieć w telefonie, warto mieć takie wartościowe kontakty, czyli człowieka od dobrego jedzenia, dobrego lekarza, który jest świadomy, może działa nawet w systemie, ale wie, co robić. I faktycznie kupiliśmy sobie takie stare drzewka, odmiany jabłek, tam były też śliwki z tego, co pamiętam. I te drzewa są brzydkie, to trzeba wprost powiedzieć, bo niektórzy mówią, ale to drzewo musi być piękne i to jabłko również musi być piękne. Ja mówię, wolę, żeby to jabłko było smaczne i zdrowe, niż takie jak właśnie wywoskowane, które się świeci po prostu z daleka. Czarku, myślę, że kolejny temat, który powinniśmy poruszyć. Ty wspominałeś ostatnio o konferencji chyba, która w Szwajcarii się odbędzie w Graz, związana z tą długowiecznością. Właśnie o ile dobrze pamiętam. Próbuję sobie przypomnieć, czy to był Graz, czy nie. I to jest właśnie kolejny trend, o którym wspomniałem. Że to nie jest tylko coś, co jest w twojej głowie ze względu na to, że ty się tym tematem interesujesz i czytasz kolejne książki, tylko miliardy dolarów bogatych ludzi, którzy mówią, wszystko już mamy. Spotykają się 2-3 razy do roku na różnych konferencjach i szukają nowinek jakichś technologicznych, bądź też wystawiają się firmy, które mają jakieś przełomowe odkrycia, które są naukowo udowodnione, że działają, a szukają inwestorów, żeby wytworzyć produkt, który następnie będzie można wprowadzić na świat. Także takich konferencji jest dużo. No zazwyczaj są w tych droższych miejscach. Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Norwegia, ale tych konferencji już jest dużo. Już jak też to możesz 3 razy do roku jeździć i zbierać nowinki, które do mainstreamu pewnie przedostaną się za kolejne 8-10 lat i zbierać tą wiedzę. Uważam, że to jest trend, którą tylko i wyłącznie będzie przyspieszał, dlatego że w zachodnich społeczeństwach coraz więcej jest osób starszych. W Japonii, może to jest niefajny case, ale sprzedaje się więcej pieluch dla dorosłych niż dla dzieci. I myślę, że to samo będzie miało miejsce w Chinach, w innych krajach. I ciągle będzie ta grupka, myślę, że minimum 10% społeczeństwa. Myślę, że na razie to jest 5%, ale to jest coraz więcej, która potrafi jasno połączyć styl życia, żywność, wyspanie, promieniowanie z tym, jak oni się czują, ile mają energii i oni zadbają o swoje zdrowie. A z czasem ich znajomi zobaczą, ja też chcę się tak czuć, ja też chcę tak wyglądać, chcę coś zmienić w moim życiu i myślę, że dojdziemy do jakichś 20% społeczeństwa. Myślę, że 80% zawsze to będzie, tak jak zawsze było. Zostanie w cieniu. Dokładnie. Więc to jest trend, który on tylko rośnie. No. A ja się z tego cieszę, bo im więcej pieniędzy pójdzie na ten rynek w kierunku ochrony zdrowia, dalszego spowalniania procesu starzenia, tym będziemy mieli do czynienia z coraz to lepszymi odkryciami, z których po prostu będziemy mogli korzystać, a im więcej osób korzysta, tym są tańsze. Jeździsz po świecie, wróciłeś teraz z długich wakacji. 5 tygodni. 5 tygodni w Stanach, w różnych miejscach Ameryki Północnej. I chciałem zapytać właśnie o to, co ty tam widziałeś pod kątem nawyków, pod kątem zdrowia, pod kątem tego, gdzie my jako Polska, Polacy jesteśmy w kwestii świadomości zdrowotnej, bo wiemy, że Polacy cały czas się edukują i tych osób, które również na YouTubie otwarły swoje kanały w ostatnich 2 latach jest po prostu ogromna, gigantyczna liczba. To są oczywiście twórcy treści, ale z drugiej strony to są odbiorcy treści, więc mnóstwo ludzi się edukuje. No i takie łączone pytanie, no bo pojawiło się coś takiego, nawet film na Netflixie, czyli takie błękitne, jak dobrze pamiętam, strefy, tak? Błękitne strefy, dokładnie. Czyli miejsca na ziemi. Mieszkałem w jednej. Które są właśnie wyjątkowe pod kątem długowieczności. I tam jest taki zestaw kilku punktów, które muszą być spełnione, żeby
które są spełnione w tych wszystkich miejscach, nie pamiętam ile tych punktów było, tych miejsc na ziemi. No i chciałem, żebyś troszkę o tym opowiedział, tym bardziej, że wspomniałeś, że mieszkałeś w jednym z tych miejsc. No w Nikoi. To jest akurat prowincja w północno-zachodniej części Kostaryki. Jest, tak jak powiedziałeś, taki film na Netflixie, ale on bardzo pobieżnie potraktował kwestię długowieczności. Ale jest kilka takich cech wspólnych, powiedziałbym, nieważne czy to jest Sardynia, czy to jest Nikoja, czy to są inne miejsca, gdzie standardem jest, że ludzie dożywają wieku 100 lat, a ci tak naprawdę starsi to mają 120. I się śmiać, jak czasami słyszę, że tam najstarszy człowiek na świecie ma tyle, bo jak mieszkałem na Kostaryce, to sam rozmawiałem z ludźmi, którzy mieli 100 kilkanaście lat, więc przypuszczam, że tam tych 120-latków było dużo, dużo więcej, skoro ja jako ten, nazwijmy, przyjezdny miałem możliwość ich spotkać, porozmawiać z nimi. Ale coś, co cechuje te wszystkie społeczeństwa, to jest spokojne życie. Czyli nie ma takiego zasuwania jak u nas. Muszę wstać szybko, już jestem nabuzowany energią. Już jestem spóźniony. To zrobić tak. Pierwsza kawa, druga, trzecia, Red Bull, czy jakieś inne świństwa. Czyli żyjemy spokojnie. Druga rzecz, myślę, że chyba najważniejsza. Super relacje społeczne. Czyli mam wkoło siebie ludzi, którzy wiem, że są w razie czego dla mnie wsparciem. Jak mi się noga powinie, nie będę miał, nie wiem, pieniędzy, pojawi się choroba, to ja na nich mogę liczyć. Oni znajdą rozwiązanie i wzajemnie. Ja odwdzięczę się tym, a w zasadzie to będzie takie naturalne. Czyli masz wkoło siebie rodzinę, z którą jesteś bardzo związany. Ja nawet jak nie rodzinę, to znajomych, z którymi spędzasz dużo czasu. I to charakteryzuje nie tylko strefy niebieskie, ale też kraje, w których ludzie długo żyją. W Europie są 3 kraje, które wyróżniają się na tle długowieczności. Jest to Szwajcaria ze względu na wysoko rozwiniętą, najnowocześniejszą medycynę, Hiszpania oraz Włochy. Czyli 2 kraje, w których jest dużo słońca, ale przede wszystkim ludzie mają naturalnie rozbudowane relacje. Wiedziałem większość świata, ale nigdy nie byłem w kraju, w którym tak łatwo nawiązuje się relacje jak w Hiszpanii, między innymi dlatego tam mieszkam. Czyli ta maniana pomaga. Maniana to jest tylko jeden aspekt, ale chodzi też o takie kwestie, takiej otwartości na innych ludzi, relacje. Pamiętam taki przykry case. Mój syn Dawid, który się wychował w Hiszpanii, jest bardzo otwartą osobą. Przyjechaliśmy kiedyś do Polski, pani mówi dzień dobry w windzie. Ja może z 4-5 lat, a pani mu nie odpowiedziała. Spojrzała się na zasadzie, czego ty ode mnie chcesz, gówniarzu? I go olała, to było dla niego przykre. I on później nie potrafił zrozumieć. Ja mu starałem się tłumaczyć, czemu ta pani nie odpowiedziała. W Hiszpanii jest odwrotnie, uśmiechniesz się, przywitasz się z osobą, której nie znasz i to jest takie naturalne. Także te relacje społeczne to jest pierwsza rzecz, ale myślę, że bardzo ważna. Druga rzecz to jest żywność. Przykładowo w Nikoi cała ziemia była wulkaniczna, bo Kostaryka ma chyba 18 aktywnych wulkanów jeszcze. Skoro jest wulkaniczne, to zawiera bardzo dużą ilość minerałów. Trzecia rzecz to jest woda dobrej jakości, niechlorowana, niefluorowana, tylko jak najbardziej naturalna, z roztopów, nieoczyszczona. Gdybym ja miał wybór, pić moją wodę, którą najpierw oczyszczam w jednym filtrze, później filtr osmotycznym, później dodaję do niej albo soli himalajskiej, albo kłodawskiej, później ją strukturyzuję odpowiednio i później ją dopiero wypijam. Nie wymieniłem i tak wszystkiego, nie będę wchodził w szczegóły. Pamiętam jak to opowiadałeś. I oczywiście tylko szklane naczynia. To wybrałbym wodę, którą piłem akurat na Hawajach w jednym miejscu, gdzie byłem. Na Big Island, to jest taka najbardziej wulkaniczna wyspa, gdzie woda była ze studni. Ona była lekko słonawa naturalnie i ona zawierała gigantyczną ilość minerałów. Od razu jak gdzieś jeżdżę, to nie lubię dużych hoteli, wolę Airbnb, bo wtedy mam lepszy kontakt z ludźmi, którzy mieszkają, mogę się ciekawych informacji dowiedzieć. Od razu jak się wprowadziliśmy, to przyszła pani i powiedziała, tu macie świetną wodę kranową, nie kupujcie niczego. I ona ma bardzo dużo minerałów i tam któregoś dnia poszliśmy trochę dłużej sobie porozmawiać. Ona powiedziała, że miała różne choroby, przyjechała, przeprowadziła się tu i ona nie wie, co jej pomaga, czy spokój, czy akurat ta woda, czy ta żywność. No bo na Hawajach masz też ludzi, którzy mają hopla. Mówi się, że to jest epicentrum walki z GMO. Mhm. Czyli nie tylko z GMO, ale także z Roundupem, który jest jedną z najbardziej toksycznych chyba substancji, a którą się spryskuje z 70% zbóż tak globalnie uprawianych. Między innymi dlatego prawie nie jem zbóż, chyba że muszą być ekologiczne. Czyli po prostu
normalne, ale nie zmodyfikowane genetycznie, ani nie psikane Roundupem czy herbicyd. No, różnym syfem, który po prostu nawet nie będę wymawiał tych nazw, bo on dziwnie brzmiał. Chodzi o to, żeby to było jak najmniej toksyczne. I ja jak zacząłem tą wodę pić, to czułem, że mój organizm się wręcz jej domaga. I jak jechałem w ostatnie miejsce, to kupiłem kilka butelek, niestety plastikowych, bo tak dużych nie było, 6-litrowych. Wylałem oczywiście tę wodę z plastiku i po prostu nalałem sobie zwykłej kranowej, którą tylko później ustrukturyzowałem. Ale jak jesteśmy przy takich rzeczach, właśnie to też warto powiedzieć, bo ja mam to szczęście, że zawsze coś fajnego odkryję na jakimś wyjeździe. Może to jest ten efekt, że lubię spędzać z lokalnymi ludźmi czas, lubię rozmawiać na różne tematy i oni zazwyczaj się czymś podzielą. I teraz akurat przypadkiem odkryłem jagody acai, bądź oni to nazywają acai. Tak. Czemu o tym wspomniałem? Spróbowałem takich, nazwijmy to szejków, bazujących na tych jagodach. I czułem, że one są tak pyszne, że od razu chcę kolejny i kolejny i kolejny. Moje ciało wręcz się domagało czegoś, albo pewnie tych setek różnych substancji, które były w środku. Dopiero po kilku dniach mi przeszło, ale generalnie przez pierwszy tydzień myślę, że piłem tego z litr. I akurat żona zauważyła, że po kilku dniach, może po tygodniu, nie wiem dokładnie, te siwe włosy ci znikają. Jakiś młodszy. Tak, jesteś jakiś młodszy. I efekt uboczny, na przykład jagód acai, który akurat był widoczny, przypuszczam, że wielokrotnie silniejszy był wewnątrz mojego organizmu, to było akurat, że włosy przestały siwieć albo wręcz się bardzo szybko zregenerowały cesywenementem. A jak jestem przy takich rzeczach, to też warto na przykład wspomnieć o czanka. Czanka piedra bądź rąpę piedra. Kolejny suplement, który może się przyda osobom, które mają kamienie nerkowe. Będąc 1,5 roku temu w Peru, rozmawiałem z ludźmi o tych wielkich kamieniach, które tam mają kilkadziesiąt ton. On mówił, że archeolodzy doszli do takich bardzo ciekawych rozważań, co jest oczywiście negowane przez mainstream, przez tych najbardziej znanych archeologów, ale wewnątrz wielkich skał, ważących kilkadziesiąt ton, znaleźli wiele paznokci. I połączyli to szybko z rośliną lokalną, która nazywała się tam rąpę piedra, jak rozbij kamień, po prostu po hiszpańsku, która jest w stanie rozpuszczać pewne kamienie. I później któraś z firm zrobiła z tego suplement, nazywa się czanka piedra, która pomaga ludziom, którzy mają kamienie nerkowe, które są cholernie bolesne. Pozbycie się tego albo wymagają tam jakichś... A to jest dostępne w Polsce normalnie, w Unii Europejskiej, czy gdzieś? W Unii Europejskiej jest jeszcze dostępne. Okay. Jeszcze na szczęście tego nie zakazali, ale no to jest coś, co może pomóc wielu osobom starszym, bądź którzy mają jakiś tam, nie wiem, piasek w nerkach, czy inne tego typu rzeczy. A odnośnie zakazanych rzeczy jest na przykład suplement MNM, który spowalnia proces starzenia. Są dziesiątki badań potwierdzających, ale Unia go zakazała. Bo ma swoje badania. Ma swoje? Nie. Oni zakazali go, bo nie jest wystarczająco przebadany, czy jest bezpieczny. Takie jest oficjalne uzasadnienie. No to pokazuje, jak bardzo jest skorumpowana Unia Europejska i jak silnie siedzi w kieszeni koncernów farmaceutycznych, którzy po prostu wolą sprzedawać leki niż opóźnić proces starzenia. No bo czemu sprzedawać suplement, nie wiem, za 100 zł, skoro można sprzedać chemioterapię, która daje 100 000 miesięcznie. Rozmawiałem ostatnio z Ryszardem Grzybykiem. Zresztą, nie wiem, czy znacie tą historię. Ryszarda Grzybyka na nasz kanał załatwił właśnie Czarek. Pamiętam, jak ty powiedziałeś, że dostałeś kontakty do Ryszarda i pojechałeś na kawę, chyba do Łodzi, i powiedziałeś, jakoś że... gdzieś, na godzinę się spotkaliśmy. Na godzinę się miałeś spotkać i rozmawiałeś z nim 8 godzin. Tak. Cały dzień. Druga w nocy jakaś była, już siedzieliśmy, nie mamy siły, ale... I powiedziałeś, że to jest tak świetny człowiek, który napisał książkę Rak to nie wyrok i prawie nikt o niej nie słyszał, że to sprzedało się tak ważnej książki, ledwie tam kilka tysięcy, może przez wiele lat, i że to jest niemożliwe, że trzeba z nim nagrać odcinek i jeśli on już będzie chciał nagrać odcinek na kanale, to my będziemy pierwszym kanałem na polskim YouTubie, gdzie Ryszard przyjdzie. Tak obiecałeś, Czarku, i tak się stało i faktycznie Ryszard pojawił się u nas na pierwszym odcinku. A propos tych tematów zdrowotnych. A dlaczego o Ryszardzie wspominam? Bo ostatnio powiedział na odcinku, że również dyrektorzy, bardziej ordynatorzy szpitali, którzy są szefami szpitali, oddziałów onkologicznych, to w sytuacji, kiedy pojawia się choroba nowotworowa w ich rodzinie, to oni
to oni nie wysyłają swojej rodziny tam na ten oddział, gdzie przyjmują ludzi, tylko dzwonią również lub piszą do Ryszarda. I tu myślę, że zostawię 3 kropki, myślę, że możecie połączyć. Bo znają statystyki. Wiedzą, jak to wygląda, jaka jest statystyka. Tam Ryszard mówi, że to na poziomie około 2%. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o chemioterapię. Więc ci szefowie szpitali też znają te statystyki, widzą tak naprawdę, co się dzieje, więc oni swoich najbliższych, jak już faktycznie im się pojawi taki przypadek, no to dzwonią, piszą do Ryszarda lub do podobnych osób, które no, idą troszkę inną ścieżką leczenia. No, dokładnie tak jest. Idźmy do kolejnego tematu, do kolejnej mody, myślę, bo w Polsce jak grzyby po deszczu. Od lat powstawały kluby fitness, ludzie mają wręcz, można powiedzieć, za darmo, bo przecież wielu pracodawców dodawało to do pakietu socjalnego, karty na siłownię, na basen, no gdziekolwiek możesz przecież z tą kartą wejść każdego dnia. Są Tam też to robiłem w 2005 roku. Dokładnie tak. Można z taką super kartą, czyli tam jakąś super turbo plus wejść kilka razy każdego dnia, czyli można przed pracą pójść na rowerek, można pójść wieczorem na siłownię i jeszcze zrobić basen jednego dnia. I kiedyś widziałem te statystyki związane z tymi kartami, że chyba 60% ludzi w ogóle z tego nie korzysta. Chyba, że połowę muszą sami zapłacić. No dokładnie tak. Ale myślę, że to i tak jest mały koszt. Ja dzisiaj mam to w firmie i koszt, nie pamiętam dokładnie, ale tam jest 130 chyba złotych za bez limitu w ogóle wszędzie. Czyli siłownia cały miesiąc z trenerem, baseny, siłownie, sauny i wszystko za 100 kilkanaście, 100 kilkadziesiąt złotych za cały miesiąc to jest Śmieszne pieniądze, to są jak śmieszne za coś, co pieniądze. może podciągnąć znacząco twoje zdrowie. I chciałbym zapytać właśnie u ciebie, jak wygląda kwestia tej aktywności fizycznej i oczywiście, żebyś siebie zestawił z takim Polakiem, który dzisiaj nas ogląda i mówi: Czarek, no ale dobrze, ja już nie jestem na takim poziomie wolności czasowej, że ja mogę robić tyle, co ty. Nie jestem na Majorce, że mam 300 dni czy 200 dni słonecznych. To co ja w Polsce mogę robić? Co to znaczy aktywność fizyczna? Żebyśmy nie mówili o treningach na przykład boksu, 3 razy siłowni w tygodniu, basenach i tak dalej, tylko co jest minimum takim, co realnie wpłynie na zdrowie, jeśli chodzi o aktywność fizyczną? No, jeżeli masz minimum, no to w kontekście może, bo ten dzisiejszy odcinek tak miał być trochę w kontekście zdrowia, no to pierwsza rzecz, jak zjesz coś, to czymś naturalnym są wybicie cukru, wybicie glukozy i tak dalej. Żeby to obniżyć, a te wybicia są bardzo, bardzo negatywne dla naszego organizmu. One obciążają nas bardzo mocno, nawet bez wchodzenia w szczegóły. To jest wszystko fajnie odpisane w książce, na przykład Glukozowa rewolucja. To możemy bardzo łatwo obniżyć te wybicia, powiedzmy o 30%, ruszając się zaraz po spożyciu posiłku. Czyli nie kładziemy się, tylko idziemy chociażby na spacer, coś najprostszego, na świeżym powietrzu. Nie musimy się zamknąć na bieżni w siłowni. Ja nie rozumiem ludzi, którzy chodzą na siłownię po to, żeby na bieżni pochodzić, no bo ja zdecydowanie, jak mam się ruszać, to wolę na świeżym powietrzu. W lesie, tak. Tak, jak już powiedziałem o tym wybiciu cukru, to też warto wypić odrobinę wody z octem, na przykład jabłkowym, truskawkowym, malinowym, bo to też znacząco obniża wybicia właśnie czy to glukozy, czy później teraz potem insuliny. Ale wracając do ruchu, jak już zaczniemy chociażby od tych ruchów, nie wiem, spacer, kilometr po posiłku, to spróbujmy wygospodarować troszkę czasu, żeby jednak iść na tą siłownię z kilku względów. Przykładowo, jak masz mięśnie w miarę zbudowane, masz ich trenując normalnie na siłowni 5 razy więcej niż osoba pod kątem kilogramów, która nie ćwiczy, to te wybicia glukozy, które nas bardzo postarzają, są nieporównywalnie mniejsze. Właśnie ze względu na to, że mamy mięśnie. Dla facetów to jest też bardzo ważne, dlatego że jak trenujemy z ciężarami, to bardzo rośnie produkcja testosteronu. A dzisiaj niestety wiemy, jak wygląda Deficyt no właśnie. męskości. Jest ogromny. I tu w prosty sposób, bez żadnych środków chemicznych możemy ten testosteron sobie podbić. Druga rzecz, jak mamy umięśnione ciało, nie mówię, żeby wyglądać jak kulturysta, wyglądać normalnie, tych mięśni mieć sporo, to nie narażamy się na kontuzję. Teraz jestem nie wiem, 3. dzień w Polsce i w mojej rodzinie były 3 przypadki złamań. 2 razy noga, czy tam kostka i raz ręka. Jeżeli masz mięśnie, to jesteś w stanie się szybko podestrzeć, nim się przewrócisz, złapać się czegoś, bo twój organizm jest przygotowany do szybkich ruchów. Nawet jak się przewrócisz, spadniesz z czegoś, to przez to, że twoje biodra są bardziej ruchome, stawy ruchome,
te wszystkie kluczowe elementy są obudowane mięśniami, to złagodzisz sobie upadek i się nie połamiesz. To jest kolejna rzecz. Z perspektywy znowu testosteronu. Warto na przykład zrobić raz na jakiś czas takie treningi, w których brakuje ci tchu. I to właśnie Rysiek Grzebyk też bardzo podkreśla. Dlatego, że jeżeli ci brakuje tchu, to twój organizm wchodzi w, powiedziałbym, taki efekt przetrwania. I reguluje się twoja cała gospodarka. Taki element jakbyś się topił? Coś to podobne? Jak nie oddychasz na przykład. Okay. Podobnie. Topił to jest akurat negatywne. Tak jak robisz oddechy na przykład Wim Hofa. Czyli robisz 30 bardzo głębokich oddechów, a później po prostu nie oddychasz. W zależności czy to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta runda i od wytrwania. Od minuty 40 do 3,40. Ja na przykład dochodzę do 3,5 minuty już standardowo w czwartej rundzie nieoddychania. Dlatego, że wcześniej wysyciłem mój organizm i tlenem, i dwutlenkiem węgla. Sam tlen nie działa. Żeby organizm przyswoił dużą ilość tlenu, potrzebna jest też duża ilość dwutlenku węgla. Ale wracając właśnie do tych treningów, jeżeli masz przykładowo aerobowe treningi, w których brakuje ci tlenu, mogą to być sparingi, tak jak ja na przykład lubię, albo mogą to być biegi. A sparingi jakie? Jakieś... Może być boks tajski, Okay. cokolwiek. Coś, co cię wymęcza, że naprawdę brakuje ci tego tchu, a nie możesz przestać, bo w łeb zarobisz. Czyli koszulka do wykręcania. Taki trening. I to jest najlepszy właśnie trening. To wtedy znowu rośnie ci poziom testosteronu, rośnie ci wytrzymałość i organizm produkuje bardzo dużą ilość komórek macierzystych. Czyli wchodzi w efekt, wchodzi w taki, powiedziałbym, proces, uruchamia się proces naprawy organizmu. Tak jak masz autofagię. Jak długo nie jesz, no to organizm najpierw zbiera uszkodzone komórki, a później bardzo szybko produkuje te właściwe. Jednocześnie przyspiesza też produkcja twoich własnych komórek macierzystych, które po prostu pomagają zregenerować organizm. Także ja bym połączył treningi właśnie siłowe z treningami takimi, nazwijmy to aerobowymi, w których brakuje ci po prostu tego powietrza. Wymęcz się po prostu trochę raz na jakiś czas i zobaczysz, jak się będziesz dobrze czuł, jak dobry sen będziesz miał. Sen jest podstawą regeneracji naszego organizmu. I też bym szedł w kierunku różnych sportów. To nie powinno być tak, że robisz jakiś sport i go nienawidzisz, bo szybko przestaniesz. Znajdź po prostu coś, co lubisz. Ja uwielbiam grać padla, uwielbiam pływać na kajcie. Kajt jest dla mnie o tyle dobry, że tam czuję zmęczenie dopiero po wszystkim. Czyli pływam, ale jestem tak podekscytowany, że nie czuję tego zmęczenia, ale też lubię bardzo siłownię, żeby dobrze się czuć, przy okazji dobrze wyglądać, mieć ten organizm w miarę sprawny. Lubię Muay Thai, czy teraz jeszcze się przerzuciłem na jiu-jitsu, bo tam muszę trochę głowy użyć. Jest to coś nowego, czyli te połączenia w głowie nowe się kreują i to jest też ważne. Czyli jak największa chyba, powiedziałbym, różnorodność, żeby twoje ciało rozwijało się pod każdym możliwym kątem, a jednocześnie, żeby ci to sprawiało taką czystą przyjemność. Czyli faktycznie można znaleźć nawet przyjemność w sporcie, bo często ludzie mówią, ja nie lubię chodzić na siłownię. Ja mówię, no ale nie musisz chodzić na siłownię, znajdź ten sport, który sprawi ci radość. Przecież nawet taniec jakiś sportowy też jest Dokładnie. rodzajem ruchu i ktoś może lubić muzykę i chodzić na takie zajęcia taneczne. Wspomniałeś, ale dosłownie na sekundę o tym, że jak się zmęczymy na takim treningu, to idziemy do łóżka i po prostu śpimy bardzo dobrze, czyli sen. Myślę, że kolejny z elementów. Ja tu do Warszawy, do hotelu przywiozłem sobie nawet swoją poduszkę, bo pamiętam, jak ostatnio się nie wyspałem. Hotel drogi, faktura wysoka, a poduszka fatalna i nie potrafiłem spać. Więc teraz już wrzuciłem swoją poduszkę, którą po prostu gdzieś sobie kiedyś dobrałem. Nie była jakaś bardzo droga, kosztowała 300 chyba, ale uważam, że wtedy już wiem, że mogę kupić kolejną, ale wiecie, to nigdy nie jest tak, że jest zakończony proces dochodzenia do tego ideału, więc ona jest idealna dla mnie na ten moment. Wyspałem się tak jak w domu, w hotelu, mimo że nie spałem na swoim łóżku, ale choćby tak małe rzeczy można zrobić, no bo przecież tą poduszkę można zwinąć do małej walizki i ona też mi się tutaj zmieściła. Czarku, jak ty tą higienę snu u siebie wdrażasz i jakie to są elementy? Nim odpowiem na to pytanie, nawiążę do poduszki, bo miesiąc temu moja mama powiedziała, że poduszka, którą kupię tam w sklepie, jakiś, tam gdzie są wózki jakieś, generalnie rzeczy dla osób, które mają problemy ze zdrowiem, to jest coś, co najbardziej zmieniło jej życie. Z poszczególnych, pojedynczych rzeczy. Okay.
wiadomo, ma jeszcze mnóstwo rzeczy do poprawy, bo Ona ona wie zauważyła, lepiej. sama o tym wspomniała, tak? Tak, To bardzo... tak. Zadzwoniła do mnie i powiedziała, że chyba u mnie przetestowała jakąś poduszkę, jak była i kupiła po prostu sobie bardzo podobną. I stwierdziła, że to jest element, jeden pojedynczy, który najbardziej, powiedziałaby, w zauważalny sposób zmienił jakość jej życia. No bo po suplementach nie zobaczysz tak szybko, no bo pewne rzeczy działają w dłuższym terminie, czy na przykład w detoksie i tak dalej. No właśnie, jak wspomniałem o detoksie, to przecież kolejna bardzo ważna rzecz, że żyjemy w mega toksycznym środowisku, a chodzenie na siłownię, czy spocenie się po prostu w trakcie wysiłku, to może być nawet szybki spacer, sprawia, że nasz organizm usuwa toksyny. Tak. To jest niezwykle ważne, ale odpowiadając na twoje pytanie odnośnie mojej higieny snu, pięknie nazwane. Ostatnio tak usłyszałem od znajomej, że ona bardzo dba o higienę snu. Jak zapytałem o szczegóły, to była cisza. Czyli ładnie brzmiało, ale Tak. bez praktyki. Tak, dobra. No to pierwsza rzecz, tak nawet idąc chronologicznie, no to 2-3 godziny wcześniej zakładam okulary, eye shielda. Jedna z chyba z najlepszych rzeczy, jakie można zrobić. I to powiem tak, pierwsze moje zetknięcie z okularami, to jest, myślę, że to jest bardzo ważne, było negatywne. Nie zauważyłem różnicy. Wkurzało mnie, że wszystko widzę na pomarańczowo. Nie mogę sobie żadnego filmu obejrzeć, bo mój umysł źle to odbiera. Umysł się przyzwyczaił bardzo szybko, ale ja dopiero zacząłem stosować te okulary w drugim podejściu. Po tym, jak mi Phil powiedział, że jak mu ustąpiły migreny na przykład po tym, jak zaczął stosować okulary Eye Shield. Czyli one mają ogromny wpływ. Czyli ta blokada światła niebieskiego, które w normalnym otoczeniu jest obecne w środku dnia, wtedy, kiedy to słońce jest najwyżej, jest bardzo ważne dla naszego cyklu dobowego. Więc pierwsza rzecz, zakładam okulary. I co ważne, z tych okularów korzystają najlepsi sportowcy na świecie. Haaland ostatnio udzielił wywiadu, gdzie dla regeneracji organizmu on uważa, że te okulary są bardzo ważne. Mówimy o piłkarzu wartym, nie wiem, pewnie 60 do 100 milionów euro. Tak. Więc 3 godzinki wcześniej okulary. Godzina wcześniej staram się odciąć od rzeczy, które mnie nakręcają. Czyli nie gram w konsolę, nie oglądam, nie wiem, jakiegoś filmu, nie trenuję intensywnie, tylko, nie wiem, wezmę książkę, posłucham jakiegoś audiobooka, przepraszam. E-booka staram się wieczorem nie czytać, mimo że jest wygodna, a jeżeli już to tylko właśnie w okularach blokujących to promieniowanie, ale generalnie jakieś lekkie wyciszenie. Chciałbym powiedzieć, że śpię regularnie, ale nie śpię za bardzo regularnie. Czyli czasami zasnę o godzinie 11, jak wczoraj padłem, a czasami potrafię posiedzieć do 12:30 i jest z tym dobrze, bo coś fajnego obejrzymy. Ale ta regularność wiem, że jest... No to wakacje to rozbiły? Bo mówisz, że wróciłeś ledwie z wakacji 5 tygodni, więc mogło się to trochę tam rozregulować. Może, tak? No bo czasami wychodzisz gdzieś dłużej, nie chce ci się wracać do domu, jesteś w fajnym miejscu i tak dalej. Ale masz ochotę na coś innego po prostu. A ile godzin jest tego snu u ciebie zazwyczaj? Minimum 8. Minimum 8. Okej, czyli jak idziesz spać o 12, po 12 to śpisz do 8 rano. Tak. Tak. No, staram się. To jest a jeżeli tego nie zrobię, to staram się jakąś minimum krótką drzemkę zrobić. Właśnie powiedziałem, że polecę chronologicznie, ale zapomniałem jedzenie. Uważam, że nie powinno się jeść minimum 4 godziny przed pójściem spać, a ja staram się 8. Staram się, dlatego że nie zawsze mi to wychodzi, no bo jeżeli idę spać powiedzmy o godzinie 23, no to te 8 godzin wychodzi jednak dużo wcześniej, ale tak staram się kończyć powiedzmy jedzenie o godzinie powiedzmy 15, co jest niewykonalne, jeżeli wyjdę ze znajomymi czy z żoną na kolację. Ale zauważyłem też, że jeżeli zjem coś później, powiedzmy 3-4 godziny przed snem, to jakość mojego snu jest gorsza. Nie jestem tak wypoczęty. Ktoś może pomyśleć, 8 godzin właśnie powiedział, ja nie mam tyle czasu. To nie da się tak. Myślę, że przeciętny Polak, który ogląda 4 godziny telewizję, właśnie sobie uzmysłowił, ile może zaoszczędzić. Druga rzecz. Ja nie wyobrażam sobie spać mniej, być niewyspanym, bo wtedy przez kolejne 16 godzin, czyli 2 razy więcej, funkcjonowałbym dużo mniej efektywniej. Nie miałbym czasu inaczej. Nie miałbym wystarczająco dużej presji na zrobienie mega intensywnego treningu, czyli już bym sobie tak pofolgował. Nie byłbym w stanie pracować tak efektywnie, czyli moja praca zamiast powiedzmy 6 godzin trwałaby 8 czy 9.
I to pokazuje, jak myślę, jak ten sen jest ważny. Ale zobacz, kiedy jest paradoks, bo często ci, którzy wstają skoro świt, nawet jak poszli spać o 12, bo była jakaś impreza i mówią, ja muszę wstać o 5, bo mam tyle roboty. Czyli śpią tylko 5 On godzin. udaje, że robi albo pracuje. Dla mnie jest najważniejsza efektywność. Efektywność snu, efektywność pracy, efektywność treningu. Bo dzięki temu mam mnóstwo wolnego czasu. Mogę sobie poczytać, mogę porobić inne rzeczy. No, w zasadzie wszystko na co mam ochotę. Bo uważam, że pracuję cholernie efektywnie. Jeżeli już zajmuję się pracą, to jest to 1, 2, 3, 4 rozmowa i nagle sobie zdaję sprawę, że nie wiem, 5 czy 6 godzin zleciało. Ale w ciągu tych rozmów zostało podjęte mnóstwo decyzji, zostało przeanalizowane mnóstwo ważnych rzeczy i jakieś konkretne polecenia poszły w dół. Ale dlatego, że jestem wyspany. Jak jestem niewyspany, nie ma szans, żebym działał tak szybko i tak efektywnie. Dlatego ta jakość snu jest ważna. Właśnie zamówiłem sobie taką opaskę, łup, bo od ludzi, którzy mają bardzo dużą wiedzę i których ufam, których chcę się uczyć, uzyskałem bardzo dużo pozytywnych rekomendacji, a chcę robić jeszcze więcej rzeczy, żeby podnieść jakość mojego wypoczynku, mojego snu, czy generalnie mojego funkcjonowania, więc będę chciał sprawdzić, jakie na przykład posiłki wpływają na przykład na jakość mojego snu. To, że sobie znowu wezmę to urządzenie, które takie małe, kółeczko 2 cm średnie, które wbijasz gdzieś, które ci mierzy non-stop poziom glukozy, no to robię od razu. Czyli które danie konkretnie wybija, tak? Tak, dlatego, że już wiem, które produkty, wybijały mi najbardziej poziom cukru i je wyeliminowałem. Tak teraz chcę sprawdzić, jak mój organizm będzie reagował na kolejność produktów. Bo miałem jakieś inne nawyki, które teraz zmieniam i chcę zobaczyć, jak konkretnie mój organizm na nie zareaguje, żeby zyskać dalszą wiedzę odnośnie tego, co mogę zrobić, żeby te wybicia przykładowo glukozowe było po prostu mniejsze. Więc myślę, że przy okazji tego łupa dowiem się jeszcze ciekawych rzeczy, w jaki sposób mogę poprawić jakość mojego snu. I tu na przykład z ciekawostki Amelia. Kurczę, jak Amelia ma na... Amelia? Amelia, która była u ciebie, też nagrania jakieś robiły. Amelia? U nas? Albo u mnie na kanale Inna Medycyna. Nie, u nas nie było Amelii. Dobrze, okej. Pewnie powinna być, bo bardzo dobra merytorycznie osoba. To ja sobie zapisuję od razu, Później ci podeślę namiary, więc widocznie jakieś nagrania robiła u mnie na kanale Inna Medycyna. U Kamila, Czarku, żebyśmy uporządkowali i nie uciekli z higieny snu. Wspomniałeś o... Jestem przy higienie snu. Dokładnie. Amelia wspomniała mi właśnie, że kiedyś sprawdziła, jak alkohol zaburza sen i to było albo lampka, albo pół lampki wina. I o 40% spadła jakość snu. I pamiętajcie, że nie możemy mylić tego, że jak wypijemy alkohol i czujemy się troszkę podchmieleni, jest nam wesoło, to często mówimy, Jezu, spałem jak kamień. No bo często się zasypia po alkoholu ale bardzo chodzi dobrze. o to, żebyś w trakcie snu przeszedł po kolei przez odpowiednie fazy snu i odpowiednią ilość cykli. Bo w konkretnych fazach snu nasz organizm się regeneruje, a w innych się przygotowuje dopiero do regeneracji. Więc jeżeli prawidłowo przejdziemy przez te określone fazy, to wtedy czujemy się wypoczęci. Wtedy coś, co trafiło do pamięci naszej krótkotrwałej, jeżeli się uczymy, zostało zakodowane na dłuższy okres. I nasz organizm po prostu przede wszystkim się regeneruje. Usuwa śmieci, usuwa toksyny, usuwa produkty przemiany materii, a w ich miejsce trafiają witaminy, mikroelementy i wszystko, co jest mu potrzebne. Ale wiedząc to o alkoholu, pijesz dalej alkohol w postaci wina chyba głównie, bo jak pamiętam, byliśmy na Majerce, no to wino gdzieś tam się pojawia do kolacji. To jest w ogóle bardzo wino głównie z wodą, tak? Jeszcze rozcieńczane chyba, tak piją południowcy. Bardzo mało. Powiedziałbym, że jeszcze pół roku piłem powiedzmy lampkę wina, 1,5 lampki wina, no bo nasz znajomy restaurator leje tego tyle, że to lampką nie można było nazwać. No? Tak, dokładnie. No, przyjaciel. Ale staram się nie pić tego. I nie piłem już kilka tygodni. I na razie nie czuję, żeby było mi to do czegoś potrzebne. Zobaczymy, jak długo wytrzyma. Jak będę miał ochotę bardzo napić się wina, to go po prostu napiję. Bo uważam, że nie należy popadać w jakąś skrajność. Także, ale myślę, co odnośnie snu. Dobra, jak wygląda moja sypialnia? Bardzo wygodny materac.
I nie za kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt, ale może 3, 4. Po prostu 1,5 godziny go wybierałem wiele lat temu. Druga rzecz, na materacu mam taką matę odcinającą mnie od promieniowania geopatycznego. Jak ktoś chce poczytać, to na Biznes Misja jest bardzo fajny wywiad z panem Stanisławem Wosińskim. Nie wiem, czy o nim wspomniał, bo nie zdążyłem go jeszcze przesłuchać, zobaczyłem po prostu znajomą twarz, ale proponuję wpisać, nie wiem, ADR4. ADR4, tak. To jest akurat jeden z moich strukturyzatorów do wody, ale też to jest taka mata, którą kładziesz na łóżko i która cię tam ekranuje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na wierzchu mam prześcieradło, które zawiera bardzo drobnie nitki, chyba srebra, która uziemia nas, bo to uziemianie jest niezwykle ważne. Większość osób nie zdaje sobie z tego sprawy, chodzi non-stop w butach, jest oddzielona od ziemi. A ja staram się nie tylko uziemić rano, czyli po prostu na boso pochodzić, nie wiem, mokrej trawie, czy po prostu na dworzu, ale też być uziemiony tak długo, jak tylko mogę, więc mam prześcieradło uziemiające, które zastanawiałem się, czy tylko włożyć do kontaktu, czy wbić rzeczywiście w ziemię, więc poprosiłem znajomego elektryka, przyszedł, powiedziałem mu, co mam, zrobił wielkie oczy, ale sprawdził i zwykłe włożenie go do kontaktu z uziemieniem w zupełności wystarczyło, więc nie musiałem tam prętów wyprowadzać na zewnątrz. Sieci. Mam automat, zwykły taki zegar, który wyłącza mi Wi-Fi, które na szczęście u mnie jest jedyne. Zegar? Co to za urządzenie? To jest zwykły zegar, który jest połączony z routerem. Aha, Staram się... czasowy taki. Tak. Mam Wi-Fi, dlatego że jeżeli pracuję na tablecie gdzieś w ogrodzie, to czasami to Wi-Fi potrzebuję, ale zazwyczaj mam w domu wyłączone. No są takie z tyłu 2 przyciski, które po prostu ci wyłączają Wi-Fi, możesz lecieć na kablach. Ciągle masz w domu ten internet, ale jak go potrzebuję, to włączam. Ale zegar tak czy tak, gdybym po prostu zapomniał wyłączyć Wi-Fi, no to automatycznie wyłączy mi cały router tam w okolicy 12:30 w nocy. Komórki nigdy nie ma w pokoju. Nie ma czegoś takiego, że muszę mieć komórkę, bo ktoś może... Bo budzik. Albo bo budzik nie zadzwoni. No, kup za zwykły budzik za, nie wiem, budzik. 50 zł. Więc komórkę mam chyba 8-10 metrów, więc staram się, żeby nie było żadnego promieniowania. Staram się mieć naprawdę ciemno w pokoju. Nie wiem, jeżeli sąsiad, który jest tam kilkanaście metrów, nie wiem, zapali jakąś lampę w ogrodzie, żeby to w żaden sposób na mnie nie wpłynęło, więc po prostu rolety zewnętrzne opuszczam przy jednocześnie otwartym oknie, bo lubię świeże powietrze i się tak do niego przyzwyczaiłem, że nie wyobrażam sobie spać przy zamkniętym oknie. Muszę mieć też ciszę, więc po prostu o to jakoś tam zadbałem. Tu muszę przeprosić w tym momencie panią, która mnie rozpoznała, której po prostu wynajmowałem Airbnb, jak byłem przez chwilę w moim rodzinnym mieście, bo zapomniałem włożyć baterię do zegara. Miałem taki zegar ścienny, gdzie po prostu klik, klik, klik. Aha. To jest takie klikanie, które być może jest w miarę powtarzalne, ale mi to przeszkadza w przypadku snu, także staram się, żeby ten sen był jednak w odpowiedni sposób zaprogramowany. I teraz mi przyszło coś jeszcze do głowy, co może jest ważne dla innych osób, ale czego ja jeszcze nie zastosowałem. U nas w sypialni akurat jest telewizor. Ale rozmawiałem kiedyś na ten temat ze znajomym, który ma gigantyczną wiedzę odnośnie promieniowania jonizującego i robili jakieś badania. Włączyli telewizor, sprawdzali jakieś negatywne promieniowanie osadzało się na ścianach. Właśnie w wyniku tego, że telewizor był po prostu włączony i zostawało tam kilka godzin. Więc jak będę dom budował, to na pewno nie będę miał telewizora w sypialni. Rzutnik przykładowo może być. Tak. Pytałem go od razu i to jest okej, ale telewizor jednak promieniuje w taki niefajny sposób i to... Więc to jest do rozwiązania dla tych, którzy mówią, że chcieliby sobie film obejrzeć przed snem. Ja właśnie też kupiłem już kilka lat temu taki mały rzutniczek wielkości może podwójnej szklanki. Można go postawić dosłownie na podłodze. Nie trzeba go nigdzie nawet wiercić, można go chwycić, on jest bezprzewodowy. Na kablu też oczywiście może działać i świetnie działa. Super jakość na ścianie białej można oglądać, ale ja mam bardzo podobnie jak ty, czyli jak słyszę jakiś zegar, to ja muszę ten zegar albo wynieść z pokoju, nie mam, albo jak świeci jakaś mała dioda w jakimś przedłużaczu gdziekolwiek, no to ona potem świeci na całą ścianę. Więc muszę to wszystko powyłączać. Muszę mieć ciemno tak, że idę bardzo wolno i dosłownie rozpoznaję, żeby nie kopnąć tym małym palcem w kant łóżka. To jest super. Jeszcze przed snem wchodzisz. Proszę.
Kolejna, przepraszam, tak, przypomniałem Ale się. dobrze, o to chodzi właśnie dzisiaj. Kiedyś na przykład, ja mam teraz 45 lat i kiedyś było tak, że chodziłem raz w nocy do toalety. Teraz już nie chodzę. Żona znalazła suplement rosyjski, który nazywał się Czerwony Korzeń. Mhm. Wziąłem to przez jedną taką sesję, 30 takich tabletek i okazało się, że przestałem chodzić do toalety. Nie pamiętam, kiedy brałem to po raz ostatni, bo tam wziąłem raz, później zrobiłem przerwę, jakiś drugi cykl, później znowu zapomniałem, więc brałem razem z innymi suplementami raz na jakiś czas, ale ja od dawna nie chodzę w nocy do toalety. A to przecież wybudza cię. Oczywiście. Zaburza ci też jakość Tak. snu, zwłaszcza u osób, które, nie wiem, mogą mieć problem z pęcherzem i latają co 2, co 3 godziny. Także to podrzucam. To jest ciekawe. Ja nie chodzę w ogóle sikać w ciągu nocy od lat, nie pamiętam. No chyba, że była jakaś impreza Tak. i przed snem wypiłem jeszcze potem 2 litry wody, żeby rano było lepiej, no to wtedy się zdarza, że się wybudzę, no bo wiadomo, tego nawodnienia jest bardzo dużo. Ale to jest istotne, no bo otwierasz drzwi też, gdzieś przechodzisz, budzisz, pies może się wybudzić gdzieś i zaraz wszyscy domownicy wiedzą, że ty wstałeś. Kurczę, ja widzę, że my moglibyśmy tu godzinami gadać odnośnie nawodnienia. Tak. Sebastian właśnie, ten, który mi powiedział promieniowanie, sprzedał mi genialny patent odnośnie nawodnienia, żeby podnieść nawodnienie organizmu, nie wypić wodę, którą zaraz przeleci przez nas, tylko żeby ona rzeczywiście dotarła do tych komórek, gryźć wodę. Śmiałem się, jak mi to powiedział pierwszy raz, ale później zmusił mnie. Umówiliśmy się na Spróbuję gryźć wodę teraz. Umówiliśmy się na Zooma i to jest patent, który w medycynie ajurwedyjskiej jest w ogóle absolutną podstawą. Wziąłem po prostu wodę do ust, gryzłem ją, żułem ją przez około minutę. Później jeszcze powiedział, żebym zębami uderzył, zęby o zęby, żeby tam się jakieś ładunki uwolniły. Nigdy po wypiciu może szklanki nie czułem się tak nawodniony. Mała ilość wody, oczywiście z solą, tam sól też powinna być, czy kudaska, czy himalajska, ale trzymając po prostu wodę w ustach, on mi to tłumaczył, że po prostu my na języku mamy miliony małych receptorów, które już uprzedzają nasz żołądek czy nasz organizm, co tam pójdzie. Dlatego jest ważne też gryzienie jedzenia. Plus uwalniają się enzymy, plus ślina się uwalnia, która jest bardzo istotna w tym aspekcie. Ale spróbowałem i za każdym razem, jeżeli pamiętam, bo nie zawsze się da, albo po prostu nie pamiętasz, staram się tą wodę gryźć i wtedy czuję się dużo lepiej nawodniony. Co sprawia, że żebyś czuł się nawodniony, możesz mniej wypić. Więc nie ma czegoś takiego, że pijesz i ciągle ci się chce pić i wypijesz 2 litry przed pójściem spać i wtedy musisz rzeczywiście do toalety latać, co z kolei zaburzy twój... Tak. Ale to prawda, bo są ludzie, którzy piją 2-3 litry wody dziennie i widząc, jak oni wypijają te kolejne szklanki, to widzę jednocześnie, że oni bardzo często biegają do toalety. Czyli oznacza to tylko tyle, że ta woda się nie zatrzymuje, tylko przelatuje bardzo szybko. Elementów mnóstwo, spania, teraz nawodnienia. Wspomniałeś również o autofagii, wspomniałeś o postach, wspomniałeś o mierzeniu tego, co twój organizm robi. Wspomniałeś o tym urządzeniu, które się... Do mierzenia glukozy. Dokładnie. Jakie jeszcze inne elementy masz albo miałeś, stosowałeś i które byś polecił, które faktycznie sprawdzają, co się dzieje z naszym organizmem, nie tylko za dnia, nie tylko podczas aktywności, ale na przykład podczas snu. No wiadomo, że zegarki bardzo modne są, Oura-ringi plus jakieś opaski, przeróżne rzeczy. Na pewno znasz te wszystkie rzeczy, część testowałeś. Co uważasz, że jest działające? Nie testowałem opasek na palce, więc nie mogę się tutaj wypowiedzieć. Miałem iWatcha i z iWatchem testowałem jakość mojego snu przez 2 noce i to były 2 najgorsze noce. Nie wyspałem się kompletnie. Budziłem się, odkładałem w stanie, byłem zmęczony, przespałem chyba 9 godzin, a czułem się może jakbym przespał 5. Irytował mnie ten zegarek. On emitował jakieś promieniowanie, które wyjątkowo... Ja jestem czuły na promieniowanie po prostu. Zaburzało jakość mojego snu. Nawet mnie nie interesowały wyniki, żeby to sprawdzić, bo nie musiałem, bo wiedziałem, że zegarek mój kompletnie nie nadaje się do mierzenia jakości snu w moim przypadku. Być może w przypadku wielu osób, które nie są tak czułe na każdy rodzaj promieniowania, byłoby inaczej, ale ja jestem. Dlatego też nie wiem, czy łup zda egzamin w moim przypadku.
Kamil, który prowadzi kanał Inna Medycyna, on też jest bardzo czuły i on właśnie wykorzystał łupa. Tylko powiedział mi pierwsza rzecz, miesiąc on musi się ciebie uczyć. Więc naucz się cierpliwości, załóż go po prostu, uruchom i nie przeglądaj niczego. Mój 2 tygodnie to jest absolutne minimum, po miesiącu pewnie dostaniesz dopiero wartościowe informacje, ale on podobno bazuje na jakiejś innej intensywności promieniowania i innej przede wszystkim, jak to nazwać, jakości tego promieniowania. Coś, co podobno nie jest tak inwazyjne. Także powiedziałbym to, żebyśmy nie szli za bardzo w kierunku urządzeń, które nam mówią wszystko, ale żebyśmy skoncentrowali się też na obserwowaniu naszego ciała. Zaufać też sobie. Myślę, że czasami za bardzo oddajemy tą kontrolę właśnie urządzeniom, sztucznej inteligencji, jakiemuś autorytetowi nawet. Ja często mówię, nie wierzcie nam w to, co mówimy. Sprawdźcie to na sobie. Dokładnie. Analizujcie wiadomości. Tutaj pojawia się jeden gość, drugi gość i ktoś pokazuje jakąś swoją wizję, jakiś swój punkt widzenia związany z finansami, związany z geopolityką. Warto, żeby samemu się interesować, a nie wszystko łykać, bo można by z telewizji przejść na YouTube'a i powiedzieć, w telewizji jest nieprawda, ale na YouTube jest 100% prawdy. Też tak nie jest. Przecież na YouTubie pojawiają się przeróżni ludzie, dlatego warto przede wszystkim słuchać swojego organizmu. Przecież coś, co jest dobre dla mnie, nie będzie dobre koniecznie dla ciebie. Pewnie mamy inną grupę krwi. Dokładnie tak. Mamy inne doświadczenia, inną genetykę. Tak. Inne geny uruchomione, czyli epigenetyka z kolei. Ale temat, który, zobacz, często jest tak, że jest wieczór i ktoś mówi, dobrze, to zróbmy kolację. Co zjesz na kolację? Nic. Jest taki, ja lubię sobie czasami coś zjeść, jak zrobimy z Klaudią jakieś wspólne jedzenie, jakieś małe winko, szczególnie tarasie. Teraz jest, kończy się ten super czas, kiedy było ciepło i można było faktycznie te wieczory tak celebrować. Zrobić sobie jakieś właśnie orzechy, jakiś super ser, jakieś oliwki i po prostu sobie tak podziubać przez 2 godziny, tak pojeść. A czasami jest taki wieczór, że ja nie mam nic ochoty zjeść i ten organizm mi daje znać, że po prostu zjadłeś na przykład jakiegoś steka dobrego albo jakieś dobre jedzenie, dobre wartościowo, dobre jakościowo, że nie potrzebujesz, jesteś najedzony. I ja o 20 na przykład czy o 19 mówię, nie, jeszcze 4-5 godzin będę tutaj aktywny, ale ja nie chcę nic jeść. Moja żona ostatnio jadła 3 dni, 3,5 dnia. Tak po prostu. Oboje mieliśmy jetlag, Udało mi się go tam przez Bemera bardzo ograniczyć. Przed matę, Bemera? Tak. A masz u siebie w domu? Tak. Korzystasz? Ja bardzo, bardzo korzystałem przez okres rekonwalescencji przy zerwanym Achillesie. Leżałem kilka razy dziennie na tej macie. Dzięki Wojtku Wojtek, jeden z widzów, przywiózł w ogóle z Poznania do Bielska tą matę, pożyczył mi i korzystałem bardzo intensywnie. Ale miałeś też dodatek, który mogłeś nogę owinąć? Tak. Bądź punktowo też to słoneczko? Tak, miałem wszystko. Czyli miałem matę, miałem pas i miałem jeszcze lampy. Do twarzy, te lampy, czerwone. Dokładnie, czerwona lampa, to głównie czerwoną. Tak, używam Bemera. Jak wstanę tylko rano, to staram się włączyć go, ale na minimalny poziom. 20 minut zazwyczaj, ale na jedynkę. Na tej jedynce, tak. Tak, bo znowu jestem zbyt czuły na promieniowanie i ja je czuję, a Bemer generalnie działa fantastycznie. Super działa. Sprawia, że nasz organizm na poziomie komórkowym jest bardziej dotleniony, dożywiony. Tak dla osób, które nie kojarzą tej technologii, on sprawia, że dużo szybciej krąży krew na poziomie kapilary, naczyń włosowatych. Czyli tych najmniejszych. No bo na poziomie tętnic czy żył, no to nie będzie dużej zmiany, ale 94% krążenia tak naprawdę odbywa się w tych najmniejszych naczyniach. Tak, końcówki palców, tak? Gdzieś tam właśnie w stopach. Jak są kontuzje jakieś, czy po prostu chcemy się dobrze czuć, no to warto jest zadbać o to, żeby do tych malutkich naczyń też wszystko dotarło. Ale widziałem właśnie, że często na operacjach koni, tak, w stadninach, tematy Bemera, oczywiście odpowiednich gabarytów są kładzione najpierw wyścigowe konie bardzo drogie. Tak, czyli leży mata na stole, potem jest koń, a potem jest kolejna mata. Tak. Czyli ona pomaga też w wybudzaniu, z tego co słyszałem, w sprawnym przeprowadzeniu operacji, ale potem w wybudzeniu tego konia, bo często one się nie budziły z tych operacji. No to są konie warte wiele milionów czasami dolarów, więc te maty widziałem wielokrotnie właśnie w takich miejscach. Większość chłopaków z FC Barcelony też używa na co dzień Bemera do rekonwalescencji. Ja używam Bemera też po takich cięższych treningach, bo raz na jakiś czas potrafię się zaorać, żeby przesunąć troszkę te granice, albo po prostu się sprawdzić, albo po prostu zrobić dobry trening i wtedy też puszczam Bemera, żeby nie było żadnych takich
negatywnych rzeczy, nie wiem, jak nadmierne zmęczenie czy coś w tym stylu. Czarku, parę minut temu powiedziałeś, że no nie jesz kolacji. Ja w sumie to pytanie tak rzuciłem w eter w kontekście swojej kolacji ostatnio, a ty powiedziałeś, że nie jesz tej kolacji, dla ciebie to jest normalne, że twoja żona nie jadła 3 dni. To jak to u ciebie wygląda? Kolacji w ogóle nie ma, nie istnieją? To znaczy, kolacje istnieją i czasami to jest, nie wiem, nasz rytuał, gdzie w piątek idziemy tylko zawsze w dwójkę na kolację i to jest normalne, że mam tę kolację. Ale przez to, że staram się, znaczy w domu jemy tak samo, ale o innych godzinach może, ja na przykład staram się jeść w takich oknach 4-5 godzin, czyli jem powiedzmy przez 4 godziny, przez pozostałe 20 godzin nie jem. Jest to związane z tym, że hormon wzrostu, który jest potrzebny do regeneracji organizmu, produkuje się, jak mu nie dostarczamy, w dużym uproszczeniu, jak organizmowi nie dostarczamy kalorii. Czyli przykładowo po 12 godzinie od niejedzenia zaczyna się hormon wzrostu produkować i ilość, jaka się produkuje, rośnie. I pik mniej więcej osiąga tam w 36 godzinie, a później zaczyna spadać. Dlatego też między innymi tak ważne są głodówki. Nie tylko ze względu na autofagię, czyli rozwalanie tych uszkodzonych elementów w naszym organizmie i składanie z tych elementów później czegoś, co powinno się złożyć, ale też ze względu właśnie na dużą ilość hormonów wzrostu, który pozwala naszemu organizmowi się zregenerować, naprawić, czyli zwiększyć gęstość kości, zwiększyć masę mięśniową, po prostu produkować te komórki, które akurat są nam w danym momencie potrzebne. Także wracając do jedzenia, ja staram się jeść późne śniadanie. Powiedzmy, niech to będzie godzina 11, 11:30 i 3 godziny później obiad. Bardzo dobre jakościowo rzeczy, ekologiczne. Myślę, że jem 50% tego, co przeciętny Polak, ale zwracam uwagę na to, żeby w tym jedzeniu było dużo mikroelementów, minerałów, mnóstwo supli też biorę. Ale sam to jedzenie przyrządzasz, czy masz jakąś firmę, która ci to przywozi? Nie. Żadnej firmy. Wiesz co, mnie osobiście przygotowanie jedzenia relaksuje. Nie mam tyle zaufania, żeby zobaczyć, co mi ta firma rzeczywiście przyniosła. Czy rzeczywiście te warzywa są dobrze umyte. Czyli trader w kuchni. Trader w kuchni. Częsty widok, co? No codziennie. A masz Thermomixa? Nie mam Thermomixa. Kolega mi powiedział, że on jest tak genialny, że mi go pożyczy, jak będzie gdzieś się wyjeżdżał, żebym go przetestował. Ale wiesz co, mam takie urządzenie, chyba wielkości Thermomixa do gotowania na parze. Więc, że wrzucam tam odrobinkę wody, oleju kokosowego, mnóstwo warzyw i po 5 minutach mam gotowe warzywa. Po kolejnych 5 minutach mam gotowe, nie wiem, rybę czy mięso, obojętnie. Więc bardzo szybko mogę sobie to jedzenie przygotować. Ale przede wszystkim ja lubię mieć takie jedzenie bardzo zróżnicowane, nie wiem, z 8 różnych warzyw. Musi tam być cebula, musi tam być czosnek, kurkuma i imbir, czyli takie rzeczy, nazwijmy to prozapalne, które ci zapewniają też długowieczność. Plus przede wszystkim lubię jedzenie świeże, dlatego że temperaturą nie zabijesz witamin od razu. Czyli jak jesz surowiznę, to organizm niekoniecznie jest w stanie to rozłożyć na małe elementy. Tu obróbka termiczna bardzo zwiększa przyswajalność, ale ma ten minus, że po dłuższym czasie te witaminy jednak obumierają, ale nie przez pierwsze 2 godziny. Więc jak sobie przygotujesz jedzenie i zjesz je od razu, to ono jest dużo bardziej wartościowe niż ktoś, kto je przygotował rano i dostarczył ci po 2 czy 3 godzinach, a ty to musisz przykładowo podgrzać. Czyli mrożone pierogi nie u ciebie. Pierogi bardzo lubię, ale to zazwyczaj jak w Polsce jestem i wtedy zapominam o tych zasadach. To tak jak znowu rozmawialiśmy, nie zwariować. Tak, to jest ten balans. A powiedz mi pod kątem właśnie tych okien żywieniowych, bo mówisz u ciebie, że to okno trwa 4 do 5 godzin, tak, czyli 19-20 godzin nie jesz. Jaka jest minimalna ilość faktycznie tego okna, żeby to zaczęło działać, żeby ta autofagia, żeby miało 12 godzin. Po 12 godzinach. U osób, które nie potrafią obyć się bez jedzenia, czyli musi być szybkie śniadanie, późna kolacja, 12 godzin. I nie popadajmy w skrajność na zasadzie, to ja od razu będę tak jak trader, nie, broń Boże. Zmieniajmy to o 10 minut dziennie. Czyli zamiast jeść śniadanie o 8, zjedz o 8:10, jeżeli oczywiście możesz. Kolację nie o 19, a o 18:50. Kolejnego dnia 10 minut wcześniej. I przyzwyczajamy powoli organizm do tego. Po prostu ja wiem, jak
Jakim stresem dla mnie była pierwsza głodówka. Te pierwsze 24 godziny, o Jezu, ja chodziłem. Byłem mega nieprzyjemny, byłem mega zdenerwowany, rozdrażniony. Bolała mnie głowa, chociaż normalnie mnie nie boli. Było to bardzo nieprzyjemne. Drugi dzień już był... A co się taki. dzieje? Dlaczego boli głowa wtedy? Analizowałeś to kiedyś? Nie, wiesz co, w przypadku osób, które są otyłe, przypuszczam, że dochodzi, jak już spalisz glikogen w mięśniach, dochodzi do spalania tkanki tłuszczowej. I jak nie dbasz o siebie, to w tkance tłuszczowej nasz organizm akumuluje cały syf, którego nie zdążył wydalić. Więc jak spalasz tkankę tłuszczową, to syf ci się uwalnia do krwiobiegu. Być może to. Może to jest to. A być może w moim przypadku było to coś absolutnie innego. Teraz jak robię głodówkę, to po prostu medytuję pół godziny, nastawiam się i jakoś tak nie potrzeba. I przy okazji, żeby uruchomić szybciej autofagię, zazwyczaj robię tego dnia 2 treningi. Wieczór jest nieprzyjemny, bo nie mam po prostu siły, tak jak zwykle. Jestem trochę bardziej zmęczony, więc kładę się po prostu szybciej spać. Jest mi chłodniej. Czyli też po prostu organizm nie chce zużywać już więcej energii na ogrzanie, więc daje mi sygnał, ubierz się po prostu, człowieku, cieplej. Jesteśmy w kuchni, mówiliśmy o wodzie, mówiliśmy o jedzeniu, no to teraz myślę, że warto zapytać jeszcze o dodatki do jedzenia, no bo wiemy, że to jedzenie nawet najlepszej jakości zawsze potrzebuje jakiejś tam suplementacji. Jak to u ciebie wygląda? Wiem, że kiedyś rozmawialiśmy, to wspominałeś, że tego jest sporo. Myślę, że teraz jest czas, żebyś o tym opowiedział. Co tam w kuchni jest, co ty na co dzień stosujesz i dlaczego? Wiesz co, ja mam około, nie wiem, z 50 suplementów, które po prostu są cały czas w szafce. Kolejne 30, które co jakiś czas wpadają. Ale tak, no przykładowo, nie wiem, jak robię sobie szejka jakiegoś, wrzucam tam jakieś jagody albo awokado, no może inaczej, taki nie zielony szejk, no to tam od razu idzie czarna maka, idzie imbir, idzie pyłek pszczeli, cynamon. Co daje czarna maka? Energię, maga. Tak? Dużo, tak. To jest jeden z tych suplementów, które poznałem w Peru, który normalnie się sprzedaje jako maka, ale ona niespecjalnie działa. Maka czerwona jest dla kobiet, maka czarna jest dla facetów, a makę żółtą się sprzedaje tam, gdzie nie wiedzą, co kupować. A czyli znowu idziemy do jakości produktów, suplementów i Tak. takiej nieświadomości, niewiedzy, bo przecież rynek jest dzisiaj potężny. Oczywiście, że tak. Dzisiaj ogromny rynek, mnóstwo ludzi kupuje, czasami... Kupuje suplementy i nie wiedzą, co suplementują albo czemu suplementują. Część osób bierze na przykład resveratrol, a powinno się brać transresveratrol, który jest dużo lepiej przyswajalny. Nie musisz go brać 1 gram, tylko 300-350 gramów, to już miligramów, przepraszam, to już jest naprawdę bardzo duża dawka. Wiele osób suplementuje, nie wiem, kompleks witaminy B, nie wiedząc, że jest tam witamina B9, czyli kwas foliowy. I tu uwaga na kobiety w ciąży, bo co najmniej połowa populacji, według najnowszych badań, nie jest w stanie metabolizować kwasu foliowego. Czyli jeszcze raz przypomnę, witamina B9, połowa populacji. A jak nie jesteś w stanie tego rozłożyć, przyswoić, wchłonąć, to jest dla ciebie toksyczne. Musisz zwracać też uwagę na takie małe detale, jak witamina, powiedzmy, B12 jest w 2 formach. Jak to powiedzieć, żeby łatwo było... O, właśnie. Są 2 substancje. Jedna zaczyna się na cyjano. No, ludzie skojarzą. Cyjanek jest toksyczny w większości form, bo B17 już niekoniecznie. I druga jest metylo. To ta cyjano jest dużo tańsza, więc jest 90% suplementów. Metylo jest dużo droższa, ale ona się lepiej wchłania, więc nie jest dla ciebie toksyczna. Może rzeczywiście fajne rzeczy z niej wyciągnąć. Więc na takie rzeczy trzeba po prostu zwracać uwagę. Nie wiem, wracając do tych szejków, o których wspomniałeś. Ja wspomniałem, przepraszam. No nie wiem, jest awokado, musi być od razu jakiś tłuszcz, dlatego że wiele witamin rozpuszcza się w tłuszczach, nawet te, które są po prostu w owocach czy warzywach. No ale to od razu chlorela, spirulina, kolendra, która jest bardzo dobra na usunięcie metali ciężkich z organizmu. Nie wiem, czy o pyłku pszczelim wspominałem. Tak. No i to tak, jakieś 15% tego. Ale mówiłeś o świadomości klientów, którzy faktycznie kupują suplementy spore ilości w Polsce, bo ten rynek jest bardzo duży. Jak ty wybierasz jakościowe, bo wspominasz o tym, że właśnie wiedzę trzeba mieć, ale w jaki sposób wybierać właśnie jakościowe suplementy? Jak to zrobić? To jest cholernie ciężko.
Pierwsza rzecz, no to skoncentrowałbym się chyba na głównych markach, bo one mają najwięcej do stracenia. Jak jest jakiś fuck up, no to tracisz markę. Ja sprawdzam i ilości, ale coś, czego nie mogłem nigdy sprawdzić, to jest, co one zawierają tą ekstra. Co jest w tej kapsułce? Co jest w jakichś zbrylaczach? Czy ona na pewno jest bez GMO i innych takich rzeczy? Albo ile zawiera metali ciężkich. I tu na przykład Brian Johnson, jeden z gości, który jest dosyć mocno zaawansowany, jeśli chodzi o cofnięcie procesu starzenia, zrobił taki test na czekoladach. Sprawdził, ile tam jest flawonoidów w najbardziej popularnych markach i później sprawdził jednocześnie, ile jest metali ciężkich. No i to było przerażające. Także ja generalnie, widząc, jakie jest zapotrzebowanie, sam poszedłem w tym kierunku i dałem chłopakom taki case. Zobaczcie, czy moglibyśmy zrobić takie suple, które ja bym chciał. Czekaj. Będziesz wypuszczał swoje suple? Dobrze zrozumiem? To jest za dużo powiedziane, albo powiedziałbym tak naokoło. Suplementy, żebyś był zdrowy, to jest może 20%, może 15% tak naprawdę tego, co robisz. Jakbym miał ci dać wybór, bierz suplementy albo rób wszystkie rzeczy, o których dzisiaj porozmawialiśmy, co będzie skuteczniejsze, cała reszta. Suple to jest dodatek. Więc jeżeli zadbasz o wszystkie rzeczy, jedzenie, sen, regeneracja, sport, ruch, unikanie szkodliwego promieniowania, to suple możesz traktować jak dodatek. Ale zobaczyliśmy, że rzeczywiście jest gigantyczne zapotrzebowanie na to, bo jak już dochodzisz do momentu, w którym masz pieniądze, masz poukładane życie, to po prostu chcesz być zdrowy. Więc dałem chłopakom taki case. Zobaczcie, czy moglibyście zrobić super przebadane suple, które ja bym stosował dla siebie w kontekście spowolnienia procesu starzenia albo detoksu. Zrobiliśmy jeszcze 2 takie pomysły. Te 2 na razie odłożyliśmy na bok i udało się to zrobić. Poszły takie 2 grupy. Na razie jest to wszystko jeszcze w przygotowaniu, ale będzie pierwsza seria, nazwaliśmy to Longevity, czyli spowolnienie procesu starzenia. I ona zawiera kilka substancji, o których pewnie mało kto słyszał. Resveratrol jest popularny, ale już powiedziałem, to powinna być forma resveratrolu. Kurczę, to jest zawsze ciężkie. Ciężkie słowo, tak. Ale peperyna, spermidyna plus mnóstwo innych substancji. Tam chyba łącznie włożyliśmy 12, dlatego że ważny jest efekt synergii. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, one muszą być w odpowiednich formach. Nie to, co jest tanie, tylko to, co jest odpowiednio przyswajalne. Musi być to przebadane nie przez twoją firmę, tylko przez zewnętrzną firmę. Każda partia produktu na obecność metali ciężkich, na takie dawki, czy są rzeczywiście takie dawki, jak powinny być, bo jest taki na przykład znany suplement, taki zielony, no bez wchodzenia w szczegóły. I okazało się, że dawki, które tam są tak śmiesznie niskie, że szkoda gadać. Po prostu sam marketing. Ma po prostu być to dobre. I udało nam się znaleźć fabrykę, udało nam się znaleźć audytora i myślę, że jeszcze ze 2 miesiące i będzie ok. Drugi produkt, o którym myślałem, to jest coś w stylu Greensa tak zwanego, w którym masz ile tam 32 substancje, mnóstwo witamin, zaczynając od dadek i to też każda musi wyjść w odpowiedniej formie, plus całą grupę witamin B, jest ich kilka i nie żadne cyjano, różne dziwne rzeczy, które nie są przyswajalne dla ciebie, tylko te drogie, dobre, w dużych ilościach, plus jod, cynk, krzem, magnez, Q10, plus jeszcze mnóstwo innych rzeczy, 32 rzeczy i to ma też przy okazji smakować. Ale jak smakuje, to możesz rzucić sztuczne aromaty, nie, broń Boże, tylko w 100% naturalne. Wiem, że będziemy mieli większy problem, bo data przydatności będzie dużo, dużo krótsza, ale ja powiedziałem, to ma być top. On będzie w formie jakiejś takiej płynnej, czy... Tak, na przykład Greens będzie w formie, masz taką dużą torbę kilogramową, odpowiednio zapakowaną i wrzucasz przykładowo 1 saszatkę i możesz do tego dodać albo wodę, albo na przykład mleko kokosowe, mleko migdałowe, oczywiście niesłodzone i robisz sobie z tego po prostu takiego szejka. Natomiast jeżeli chodzi o te rzeczy związane z długowiecznością, to one akurat muszą być w postaci kapsułek
ale też tylko i wyłącznie w 100% naturalna kapsułka, żadnych dodatków, które mogą na ciebie po prostu źle działać. I to akurat musisz wziąć do posiłku, dlatego że wiele z tych substancji rozpuszcza się w tłuszczach. A wiele osób ma problem, żeby po prostu wypić 50 oliwy z oliwek. To jest coś, co na przykład ja staram się robić na przykład w przypadku owoców. Ale wiem, że mało kto robi. Jak na przykład idę ze znajomymi, mamy taki fajne miejsce. Kiedyś cię zabiorę w Alcudi, gdzie jest ekologiczne jedzenie, takie przepyszne cudo. Jak biorę sobie świeżo wyciśnięte soki, to już Agnieszka wie, że musi wrzucić tam 2 szoty z oliwy, abstrahując od tych normalnych rzeczy, czyli tam kurkuma, imbir, zawsze proszę dodatkowo. Ale tak jak powiedziałem, to jak już to uruchomimy, to będzie tylko i wyłącznie dodatek, dlatego że długo mi po głowie chodziło, co tu zrobić, żeby ci ludzie rzeczywiście poczuli się zdrowsi. I stwierdziłem, że przygotuję dużo nagrań, ale pewnie jakieś 100 odnośnie tych wszystkich rzeczy, tak jak rozmawiamy. Bo myślę, że dzisiaj poruszyliśmy z 8 rzeczy, wyczerpaliśmy żaden. Można rozmawiać 2 godziny o każdym. Dokładnie, więc po prostu tak chyba przygotuję ze 100 nagrań i będziemy ludziom, którzy mają po prostu subskrypcję wykupioną, udostępniać jedno nagranie tygodniowo. Bo też uważam, że jeżeli dasz komuś zbyt dużo wiedzy, to tego przetłoczy. A jedno nagranie 20-minutowe, pół godziny tygodniowo, to jest uważam tyle, ile przeciętnie pracująca osoba jest w stanie przetworzyć, nauczyć się, wdrożyć. I wtedy w 2 lata zmienia rzeczywiście swoje życie nie do poznania. Brzmi zachęcająco. Zaciekawiłeś, kusząco, bym powiedział nawet. To kiedy premiera? Myślę, że jeszcze z 1,5 miesiąca. Może 2 miesiące. Ja, wiesz co, wolę to wypuścić w momencie, kiedy już będzie wszystko w 100% przygotowane, ale wiem, że tam chłopacy ode mnie z zespołu naprawdę ciężko nad tym pracują. Krok po kroku. Nawet jak ktoś jest, nie wiem, już mega napalony, jak zacznie coś miesiąc czy 2 miesiące później, to się nie zmieni. Najważniejsze jest to, co mamy w głowie i te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy. Jeśli jesteś ciekawy nowego projektu zdrowotnego Tradera21, wejdź teraz na stronę nutrity.pl. Link do strony znajdziesz w opisie pod tym filmem. Wspólnie z Traderem przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny kod rabatowy. Wpisz hasło agent przy zamówieniu, aby otrzymać zniżkę. Jest mnóstwo wiedzy dostępnej ogólnie w książkach. Tak jak powiedziałem, Forever Young, świetna książka Hajmana, Marka Hajmana, nie wiem, czy jest dostępna w języku polskim. To jest, kurczę, w ogóle paradoks, bo dostałem ją w prezencie 1,5 roku temu, a dopiero otworzyłem gdzieś na półkę razem z innymi, a dopiero teraz ją kończę czytać. No, także tego typu książek jest mnóstwo. Oczywiście nie ze wszystkimi się zgadzam, bo jak przeczytałem Glukozową rewolucję, to z 30% rzeczy jest, które mi tam nie pasuje, ale jeżeli chodzi o kwestie kontroli i właśnie kontroli glukozy i tym samym też insuliny, no to jest mnóstwo wartościowych rzeczy, ale też uważam, nie powinniśmy, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, w 100% wierzyć, bo ktoś coś powiedział, gdzieś coś przeczytaliśmy. Tylko nasza wiedza powinna być wypadkową, dziesiątek różnych rzeczy. Więc warto czytać różnych autorów. W Polsce jest świetna książka, pewnie ją kojarzysz, Biohacking, chyba tak się nazywa sam tytuł. Kojarzę, ale przeczytałem tam może 40-50 stron i dla mnie osobiście, jako dla osoby, która się zdrowiem interesuje od bardzo dawna, tam były zbyt podstawowe informacje. Może być tak, że to jest po prostu zbiór tych podstawowych rzeczy dla ludzi, którzy i tak wszystko wiedzą, a nic nie wprowadzili do tej pory. Może. Czyli często wierzą, że wzięty suplement, ale cała reszta życia zostawiona na tym starym poziomie coś zmieni. A tak jak wspominałeś, jest to jakiś tylko element. Genialna książka, którą ostatnio przeczytałem, to są Momenty, jest na półce Grześka Kusza i poszedłbym dalej. Ona mi się na tyle spodobała, uznałem, że w niej jest tak dużo wartości, że poprosiłem mojego syna, żeby ją przeczytał. 13-latek, który uważam wyciągnie z niej dużo w kontekście tego, jak ważna jest wytrwałość. To, że porażki są nieustannym elementem twojego wzrostu, zarówno finansowego, jak i mentalnego, edukacji. Nie wolno się zrażać. To, że jeżeli masz ciężkie życie na początku, nie znaczy, że je będziesz miał i tak naprawdę wszystko jest w twoich rękach. Że trzeba pracować mądrze, a nie ciężko. No jest tam jeszcze kilka naprawdę takich fajnych akapitów, które no na mnie zrobiły niesamowite wrażenie i uważam, że
I każdy dorosły i chyba każdy nastolatek powinien tą książkę przeczytać. To jest tak naprawdę historia Grześka Kusza, ale jest naprawdę mocna. To na zakończenie takie pytanie, może jeszcze jedno, którego może się nawet nie spodziewałeś. Siedzimy w koszulach dzisiaj trochę inaczej. Tak, lubię najbardziej, tak, ale tak. jeden z nas ma krótkie spodenki. Jeden ma krótkie spodenki, zgadnijcie, który. Widać, kto z Majorki przyleciał. No to pytanie o to, co mamy na sobie, czyli kwestia ubrania, bo ostatnio Paulina, która z nami pracuje w zespole, zresztą nasza widzka od lat i pracuje z nami od jakiegoś czasu, zwróciła uwagę na ubrania, jak one wpływają na nasze zdrowie, a w ogóle tego często nie łączymy. Ja nigdy wcześniej tego nie łączyłem i nie powiedziałbym, że to, co noszę, zaczynając od bielizny, po czapki, po buty, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Jaką tutaj masz wiedzę i co stosujesz na co dzień? Czy też zwracasz tak uwagę? Kiedyś słyszałem, że Robert Lewandowski bardzo, bardzo na to zwraca uwagę pod kątem właśnie nie tylko tego, że mu się przyjemniej i wygodniej gra, że nic go tam nie uwiera, ale też z czego są stworzone te jego ubrania do meczów i treningów. Dalej idę. Ubrania to jest tylko jedna rzecz. Firanki, meble, zasłonki. Wszystko, co masz w domu. To jest chemia. Kiedyś kupiłem sobie coś w stylu sauny takiej. Coś, gdzie wchodzisz jakby do środka, tak jakby worek. Wyrzuciłem to. Tak śmierdziało. Zdecydowałem, że nie jestem w stanie, nie chcę się katować po prostu tą chemią. I z ubraniami uważam jest tak samo. Ja na przykład, jeżeli kupuję nowe ubrania, staram się, żeby to było w miarę dobrej jakości. Do marek nie przywiązuję najmniejszej uwagi, ale to ma być, powiedzmy, ekologiczna bawełna bądź len. Nie jakieś genetycznie modyfikowane świństwo. Nie chcę żadnych na przykład krzykliwych kolorów, bo wiem, że w ich przypadku używa się najbardziej intensywnych farb. Jak ubrania kupię jakieś, one od razu lądują w pralce. Ja chcę je przeprać 2, 3, 4 razy, żeby usunąć chemię. I to dotyczy nie tylko ubrań. Okej, my jesteśmy najbliżej ubrań, ale to dotyczy na przykład też firanek, zasłonek, dywanów. Ludzie, nie wiem, kupując dywan, wykładziny, zwracają uwagę na cenę, nie zdając sobie sprawy, że te toksyczne substancje uwalniają się przez miesiące albo lata. Przecież mamy coś takiego jak aromoterapia. Czyli coś, co wchłaniasz i co poprawia twoje zdrowie. Jeżeli aromoterapia działa, no to jak nazwać te wyziewy, które dostajemy z chemicznego wszystkiego, co nas otacza. Więc po prostu idźmy w kierunku większej po prostu natury. Ja na przykład teraz będę pisał do ludzi, tak mi wpadło do głowy wczoraj, bo za każdym razem jak jadę gdzieś i albo jestem w hotelu, albo w Airbnb jest to łatwiej zrobić, będę po prostu wysyłał wcześniej prośbę o nieużywanie żadnych odświeżaczy powietrza, żadnych spryskiwaczy, żeby ładnie pachniało. Dlatego, że ja mam bardzo dobry węch. Mam dobry węch, dlatego, że nie jestem wystawiony na działanie tych śmierdzących wszystkich rzeczy. Jak, nie wiem, oddałem kiedyś ubrania do normalnej pralni w jakimś hotelu, dostałem to z powrotem i odniosłem i poprosiłem o wypranie tego i wypłukanie jeszcze. Wypranie i wypłukanie w wodzie, żadnych detergentów. Dlatego, że to po prostu tak śmierdziało. Jak nie jesteś wystawiony na ten smród, to wreszcie twój nos zaczyna prawidłowo zapachy rozpoznawać. Tak samo jest na przykład z wodą. Ja kiedyś piłem wodę normalnie w butelkach plastikowych, bo nie miałem tej wiedzy, ale jak tę wiedzę uzyskałem i zacząłem pić porządnej jakości wodę, to odzyskałem smak i dzisiaj na przykład powiem ci, która woda jest z butelki plastikowej, szklanej. No właśnie, ale na to potrzeba było też czasu. I to chyba pół roku starczyło. Tak. I już teraz czuję różnicę. Woda przelana z plastiku do nawet takiego szkła, to wiem, że to jest... Horrendalna różnica. I co jeszcze? No, woda, którą mamy w kranie, jeżeli ktoś ma możliwość, ma domek, niech zamontuje filtr z węglem aktywnym, najlepiej kokosowym, bo on wchłania najbardziej te cząstki chemiczne, fluor, chlor i 500 jeszcze innych substancji, które są w wodociągach. Bo nasza skóra jest największym organem. To są 2 metry kwadratowe. Tak samo jest, nie wiem, z kremami. Przecież ludzie się smarują, dla mnie to jest w ogóle chore, smarują się kremami przeciwsłonecznymi, w których jest cała litania kancerogennych substancji, bo boją się raka skóry. No to jest w ogóle temat na osobny odcinek. No myślę, że tutaj Sebastian powinien chyba więcej się wypowiedzieć, o ile już tego nie zrobił. Ale no uważajmy też, co kładziemy na skórę, czym ręce chociażby myjemy. Także
Uważam na to, w czym chodzę, jak się ubieram. Myślę, że jest tego dużo, ale często przyzwyczajeni do tych nawyków codziennych już nie zwracamy uwagi. Wchodzimy właśnie do łazienki i po prostu to, co tam stoi, to naciskamy, nie wiedząc, co tam jest. Można przecież ze sobą do torebki gdzieś sobie zabrać nawet swoje jakieś mydło, albo po prostu wymyć ręce wodą. Jeśli na stacji czasami zdarzyło mi się kilka razy nacisnąć coś, to miałem wrażenie, że jakiś kwas mi się wylał na ręce. Naprawdę śmierdział niesamowicie i to było jako mydło w łazience na stacji benzynowej sieciowej. Myślę, że na dzisiaj tutaj dla zdrowia psychicznego starczy. Moi drodzy widzowie, warto teraz zastosować chociaż część z tego, a nie tylko przywinąć na kolejny film Czarka albo kolejny film zdrowotny i powiedzieć, okej, ten film mam, to oglądam następny. Nie, obejrzyjcie ten film kilka razy, podzielcie sobie go nawet na części i zastanówcie się, co z tych rzeczy już znacie, a co nie. Warto powoli wprowadzać, tak jak wspominałeś, Czarku, jeśli chodzi o te okna żywieniowe, żeby nie zmieniać od razu na 20 godzin bez jedzenia, tylko żeby zmienić małymi kroczkami. 10 minut, 20 minut. Zdecydowanie łatwiej będzie wam to zdrowie poprawiać. Czarku, tobie na zakończenie chciałem wręczyć prezent jeszcze. A co to? Taką piękną, niebieską książkę. To jest poradnik zdrowia, który Super. napisaliśmy już w tamtym roku. Same znajome twarze. Tak, same znajome twarze. Napisaliśmy go wspólnie z gośćmi naszych odcinków, którzy zajmują się zdrowiem. Bogdan Smolosz, bracia Rodzeń, Kamil, Sebastian, Ania, Ryszard. Generalnie mnóstwo tutaj jest naszych gości i Marek jeszcze oczywiście, proszę. I piekarz z południa. Tak, jest piekarz z południa, którego koledzy uratowali przed właśnie tym zawałem, bo to jest tutaj, oni nieprzypadkowo tutaj widocznie są obok siebie, więc wręczam tobie. Masz mnóstwo wiedzy w kwestii zdrowia, ale myślę, że zawsze warto może czegoś się dowiedzieć, a każdy z tych gości dostał bardzo proste pytanie, jak szybko i prosto z prostymi sposobami poprawić zdrowie na co dzień. Staraliśmy się dać takie proste pytanie, żeby prostymi rzeczami, nie wydając setek złotych na początku, żeby to było dla każdego. I tam są fajne odpowiedzi. Bardzo fajne. Przepisy są QR-kody też do filmów na kanale, żeby można było do tego wrócić. Także dla ciebie taki prezent na zakończenie. Bardzo ci dziękuję. Czarku, wszystkiego dobrego, wszystkiego zdrowego dla was. No i do zobaczenia znowu. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Hej.